Live stream, you can already see these lovely pictures from the start where 4 crews are lining up for the first race of the day. Joining me here in the Finnish tower is Natalia, who will provide you with the local lingo, and my name is Tim van Vliet, and we'll take you through this morning's racing, starting in a couple of minutes and then finishing just before noon with the last heat of the men's quadruple sculls at 11:55. But first race of the day will be that Coxed Women's 4. We can already see the crews lining up here at the start. Nearest to us is the crew from Germany, and just behind them is the crew from Romania. Ukraine will race from lane 3, and all the way on the far side from the camera here is the crew from Italy with a couple of juniors on board there, and they'll race the first race of today. No medals, but just a preliminary race, just to make sure all these crews have plenty of racing this weekend. So we can already see the crews waiting at the start, preparing themselves. So the umpire will call them to attention any moment now, and we'll just wait for the green light. And there it is, the green light. The first strokes of the 5th edition of the Under-23 European Championships are underway. We look at the crew from Germany, already perilously close to their buoy line. There is a bit of a cross-tailwind, but fast conditions, no doubt, here at Lake Goplo. We have the overview here with the drone image, and it's a very clean start, a very even start with only the crew from the Ukraine dropping back slightly, but a good start from Germany on the right side of your screen, and on your left a very good start as well from the crew from Italy. Proszę Państwa, i wystartowały 4 pierwsze osady. Na torze pierwszym Niemcy, na torze drugim Rumunia, na torze trzecim Ukraina i na torze czwartym Włochy. Pierwszy wyścig podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23 tutaj w Kruszwicy nad jeziorem Gopło. Proszę Państwa, po pierwszych metrach tego wyścigu stawka bardzo wyrównana. Przypomnę, jest to bieg o tory w biegu finałowym, który odbędzie się już dnia jutrzejszego, więc jest to bieg, gdzie zawodniczki po prostu sprawdzają swoje możliwości. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie kolejne metry za nami. Wydaje się, że na prowadzeniu Rumunia, natomiast stawka jest bardzo, bardzo wyrównana. Ja mam na imię Natalia i będę dzisiaj dla Państwa zapewniać komentarz w języku polskim. Tutaj obok mnie siedzi Tim, który będzie dla Państwa komentował w języku angielskim, więc zostańcie proszę z nami. Przed nami fantastyczny dzień pełen wyścigów. So looking at the crews, just a minute and a half past in the first race of the day, and we look at the crew from Italy on the far side, currently in second or perhaps even third position, but a great second 250 there from the crew from Romania, the crew which is composed of athletes from the 6th place women's 8 at the World Championships in Racice a little while back. That crew has had a phenomenal second part of the first 500 meters, and they've just crossed the first timing mark, and it's indeed Romania crossing that mark first, then followed by the crew from Italy. Then it's Germany, and then Romania, which is trying to cling on in this second 500 meters, going with the Italian crew, but out in front. Great start from the crew from Romania, and the fast start from the German crew is paying dividends. They're in third position, but there is a real danger of them dropping back in the middle part of the race. As we look at the images from the Goplo Lake here, it's a very stunning weather. The sun is out, we have very little in the way of wind. It's perfect calm water here, and that's always conducive to good racing, fast racing. I think a little push there from the crew from Italy to try and check the move from the Romanian crew, still leading by almost a length, with the Italian crew having just a bit of overlap with the stern of the Romanian crew, and the crew from the Ukraine in third, and Germany dropping back slightly in the second 500. Proszę Państwa, zawodniczki zbliżają się do linii 1000 metrów. Tutaj na prowadzeniu wciąż bez zmian cały czas osada z Rumunii płynąca na torze drugim. Długie, mocne pociągnięcia tej osady w tej chwili zapewniają im ponad łódkę przewagi. Na drugim miejscu w tej chwili Włoszki płynące na skrajnym torze, na torze czwartym.
W tej chwili właśnie minęły linię 1000 metrów w czasie 3 minuty 26 dla prowadzącej Rumunii i na drugim miejscu Włoszki, tylko 2 sekundy za nimi. Zaraz za nimi Ukrainki i Niemki, tak więc w tym wyścigu wydaje się, że Rumunia już nie odda tego zwycięstwa. Fakt faktem do końca wyścigu jeszcze 850 metrów, więc wiele może się wydarzyć, ale proszę Państwa, Rumunki wyglądają na silne, mocne. One zdecydowanie chcą wygrać ten wyścig. So just past the halfway mark and the crew from Romania still moving on and extending their lead, but the crew from Italy still in hot pursuit and in a second position, and I think the cox from that Romanian crew will urge her crew on to move in this middle part of the race, the third 500 meters where they try to make a big difference. The cox of that Romanian crew already medaled at several events this year. She is the reigning under 23 world champion in this event, but here at the Europeans she's trying to add another title to her tally this year. Italy still moving strong in second position, and I think the crew from the Ukraine is struggling just a little bit. The Germans drop back slightly in the middle part of this race as we move towards the three-quarter stage. Romania look good for the win in this preliminary race. Proszę Państwa, zawodniczki zbliżają się do linii 1500 metrów. Tutaj na prowadzeniu wciąż bez zmian. Dość silna osada z Rumunii, bardzo długie pociągnięcia, bardzo też mocne. W tej chwili mkną po zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym. Natomiast Włoszki jakby na tych ostatnich metrach trochę przyspieszyły. One zmniejszyły swoją stratę do prowadzących Rumunek. Proszę Państwa, tutaj widzimy piękne ujęcie na kamerze, więc widzimy, że ta różnica nieco się zmniejszyła. Na prowadzeniu Rumunia 5 minut 16 sekund i niecałe 2 sekundy straty Włoszech. Czy Włoszki zaatakują na tych ostatnich metrach i powalczą o zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym? No cóż, dałoby im to na pewno taką silną przewagę mentalną na dzień jutrzejszy, kiedy będą one walczyły o medale podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Proszę Państwa, osady wpływają już tutaj na ostatnie 500 metrów. Słyszymy pierwsze okrzyki kibiców właśnie płynące z trybun. Do końca wyścigu jeszcze 300 metrów. Włoszki nieco przyspieszyły, ale proszę Państwa, wydaje się, że Rumunki w pełni kontrolują przebieg tego wyścigu. Pozostałe osady Ukraina i Niemki już bez walki o zwycięstwo w tym biegu. We look at the back of the Ukrainian crew who start to feel the strain a little bit in the closing meters of this race. A little over 250 meters still left to row, but it's looking very good from the crew from Romania, still out in front, and a little push there to extend their lead over Italy, who are still in second position, but now over a boat length back on the leading crew from Romania. Good to see the crew from the Ukraine consolidating their third place in this race, and Germany actually making up some ground, but still having some work to do to catch the other crews. Final few meters for for these ladies in the first race of the day, but Romania about to cross the line. Proszę Państwa, ostatnie metry tego wyścigu i tutaj właśnie Rumunki w świetnym stylu finiszują, no i jeszcze na tych ostatnich metrach powiększyły tą przewagę i właśnie teraz minęły linię 2000 metrów, kończąc tym samym pierwszy wyścig dzisiejszego dnia. Na drugim miejscu Włoszki, na trzecim miejscu Ukraina i właśnie jako czwarte do mety dopłynęły Niemki. Proszę Państwa, zobaczymy, co to da w jutrzejszym finale A w tej konkurencji. So just to round up for you there, it was Romania who crossed the line first, then followed by the crew from Italy, Ukraine in third, and fourth finishers is the crew from Germany. And that concludes the first race of this morning. And I think we'll head back to the next race of the day, which will be the preliminary race for the men's Cox 4, and we have 5 crews at the start or already underway, perhaps even. We have Italy in lane 1, Romania lane 2, Great Britain in lane 3, Germany in lane 4 and the Ukraine in lane 5. Proszę Państwa, a kolejny wyścig dzisiejszego dnia, czwórka ze sternikiem mężczyzn już za linią 5, nawet 1000 metrów. Na torze pierwszym Włochy, na torze drugim Rumunia, na torze trzecim Wielka Brytania, na torze czwartym Niemcy i na torze piątym Ukraina. Na półmetku, proszę Państwa, na pierwszym miejscu zdecydowanie osada z Włoch.
So these crews already well and truly underway, just passing the halfway stage, and a quick race there, just over 3 minutes to the halfway mark, with the crew from Italy out in front, and that is to be expected because 3 of the 4 rowers in that crew are the reigning under-23 world champions from Racice just a while back, with the junior champion Nunzio Di Colandrea in the stroke seat, and that's a very fast crew which we'll keep our eye on. But a good start too from the crew right beside them, the Romanian crew, as is the crew from Great Britain, with the 2 crews from Germany and the Ukraine dropping back in this part of the race. A w tym biegu, proszę Państwa, 3 osady na wyraźnym prowadzeniu: Włosi, Rumunia i Wielka Brytania. Te 3 osady zdecydowanie dominują nad resztą stawki, czyli nad osadą niemiecką i nad osadą z Ukrainy. Proszę Państwa, wydaje się, że tutaj Włosi w tym wyścigu przyjechali po zwycięstwo, natomiast bardzo mocno są atakowani poprzez pozostałe osady, czyli Rumunię i Wielką Brytanię. Tutaj do końca wyścigu jeszcze 600 metrów, wiele się może wydarzyć. Zobaczymy, czy pozostałe osady powalczą po zwycięstwo. Proszę Państwa, mamy czasy z linii 1500 metrów i tutaj niecała sekunda różnicy między Włochami a osadą z Rumunii, tak więc zapowiada się ciekawy finisz na ostatnich metrach tego wyścigu. Yeah, just about to cross the 1500 meter mark, and it's still Italy out in front, but you can see by the lovely drone pictures and the pictures we have here that it's racing is well and truly underway. You can see the power coming off the blades from the Italians, but a great move there from the crew from Romania, pushing the Italians on, a slightly higher rate of striking from that crew from Romania, but the Italians still out in front, but it's almost a deck in front, so a quarter length lead for the Italians. And there we can see the crew from the Ukraine in those very distinctive yellow and red uniforms, trying to get one over on the Italian crew. Still the crew from Great Britain in 3rd position, but what a great race here this morning. Zawodnicy wpłynęli już tutaj na teren czerwonych bojek. Na prowadzeniu, proszę Państwa, w tej chwili już Rumunia tutaj świetnie finiszuje, oni mocno przyspieszyli, jeszcze szybsze, jeszcze dłuższe te pociągnięcia, w tej chwili już ponad pół łódki przewagi nad Włochami. Kto by się spodziewał takiego finiszu ze strony Rumunii, proszę Państwa, i właśnie w tej chwili mijają oni linię 2000 metrów. Co za finisz! Oh, big upset there. The crew from Romania just blast past the Italians in the last 250 and win this preliminary race by over a length. Great finishing rhythm too from Great Britain to finish 3rd. And then we look to the far side for the crew from the Ukraine and the crew from Germany to finish 4th and 5th in this race. So what a great race already this morning. It's only 10 past 9 in the morning, and already a fantastic race there from these young crews. Co za niesamowity wyścig, piękny finisz w wykonaniu osady z Rumunii, który zagwarantował im zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym 4 ze sternikiem mężczyzn. Na miejscu 2 Włosi, na miejscu 3 Wielka Brytania i na kolejnych miejscach dopłynęli osady z Ukrainy oraz z Niemiec. A my przechodzimy do kolejnego wyścigu dzisiejszego dnia. Jest to jedynka kobiet kategorii lekkiej, na torze pierwszym Czeszka, na torze drugim reprezentantka Szwajcarii, na torze trzecim Norweżka, na torze czwartym Finlandka i na torze piątym Szwedka. So on the big screen, still a quick recap of the racing, but we already moved to the start, where we have the first heat of the lightweight women's single, and the crews have just started. We have the Czech Republic, lane 1, Sweden, lane 2, Norway, lane 3, Finland in lane 4. Oh, that's Switzerland in lane 2. Excuse me, and Sweden in lane number 5, and those crews already out of the starting blocks, and we can already see the crews settling into their rhythm for the mid pace of the middle of the race. So we can see there the athletes from Switzerland, Nachte, they're looking very good, looking very relaxed, and closest to us here we see the crew, we see Veronika Chinkova from the Czech Republic, also looking very good in this stage of the race.
I zawodniczki wystartowały. Jest to pierwszy z dwóch przedbiegów w tej konkurencji, czyli jedynek kobiet kategorii lekkiej. Powiem Państwu, że pierwsze dwie osady awansują bezpośrednio do finału A. Pozostałe zawodniczki zmierzą się jeszcze tego popołudnia w repasażu. Zawodniczki minęły właśnie linię 500 metrów i na prowadzeniu, proszę Państwa, w tej chwili Czeszka. Ponad 3 sekundy przewagi. Reprezentantka Szwecji na prowadzeniu, ponad 3 sekundy przewagi nad Czeszką. Jest to spora różnica jak na ten początkowy start. Zobaczymy tutaj, co jeszcze się wydarzy na pozostałych metrach. So the first timing mark, we can see that the Swedish Annie Niemann, the 19-year-old who is making her international debut here at the Under-23 Europeans, is in the lead, but not by very much. It's a slight lead she has over the athlete from Switzerland, Olivia Nacht, who is in hot pursuit in second position. Third position is, I think, for the crew, the rower from the Czech Republic, the aforementioned Victoria Chinkova, also the 19-year-olds who raced to a 11th in the Under-23 World Championships just a while back. But in the lead still it's Annie Niemann who from Sweden, who is a ergo world record holder over the 5k distance, a bit longer than the 2k she's racing here, but a good indication that there is plenty of power coming from the athlete from Sweden. And we just watched these athletes, a very good second part of the race, I think, from the sculler from Finland, who is trying to make her way back to the front of the field in this first heat of the lightweight women's singles. Proszę Państwa, zawodniczki zbliżają się do linii 1000 metrów na prowadzeniu wciąż bez zmian Szwedka Annie Niemann. Ona przyjechała tutaj w wyśmienitej formie na Mistrzostwa Europy w wioślarstwie do lat 23. Płynie spokojnym tempem, ale długie, silne pociągnięcia właśnie sprawiają, że jest ona na prowadzeniu. Natomiast tuż za nią reprezentantka Szwajcarii. To jest niecałe pół sekundy różnicy między tymi dwoma zawodniczkami. Na miejscu trzecim w tej chwili Czeszka. Przypomnę, że w tym wyścigu tylko dwie pierwsze zawodniczki awansują bezpośrednio do finału A. Na razie na ten moment największe szanse mają na to właśnie Szwedka oraz reprezentantka Szwajcarii, ale do końca wyścigu jeszcze 1000 metrów. Zobaczymy, czy Czeszka będzie finiszowała silnie, mocno i powalczy jeszcze o ten awans do finału A. Pozostałe dwie zawodniczki, reprezentantka Norwegii i Finlandii, już nie liczą się w tym wyścigu o awans do finału A. So these drone pictures give a clear image that the first three athletes are way in front of their compatriots in the other lanes. Clear front runner here is the sculler from Switzerland, and she's taken the lead, and those three crews are battling it out for just 2 places, because 1 and 2 progress directly into the A final, and the rest will have to contend the repechage. So it's going to be a tight race at the front. It looks very good for Olivia Nacht from Switzerland, who is leading this field, but she has to keep her eye closely to her left and her right to make sure she gets either the first position here in this heat or second to progress directly through to the A final. And then we look to the scholars from the Czech Republic and Sweden to see if which one of those will head to the A final and which will have to contend the repechage. I proszę Państwa, w tym momencie na prowadzeniu to reprezentantka Szwajcarii, Olivia Nacht. Płynie ona w tej chwili na tym pierwszym miejscu, dającym awans do finału A, ale ona musi patrzeć, co się dzieje zarówno po jej prawej, jak i lewej stronie, jeżeli chce spokojnie awansować do tego finału, chociaż w tej chwili już spora przewaga tej zawodniczki, prawie 4 sekundy przewagi nad Czeszką, która weszła na drugie miejsce. Szwedka jakby opadła z sił, traci coraz więcej do pierwszej dwójki. Wydaje się, że już tutaj pozostanie bez szans o awans do finału A. Natomiast do końca wyścigu jeszcze 500 metrów, ale naprawdę będzie miała ciężkie zadanie, jeżeli będzie chciała jeszcze w tym wyścigu awansować do finału. So in this third 500 meters, we can see clearly that well, the rain has gone. We have lovely sunshine, but Olivia Nacht from Switzerland has extended her lead over a length, almost length of clear water, in fact,
back to Veronika Cinkova from the Czech Republic, who has taken that second position firmly within her grasp, moving away from the Swedish sculler Annie Niemann, who is rowing on the far side from our commentary position in third position. The scullers from Norway and Finland just back, but I think they are conserving some energy for the repechage, which they'll have to contend later today. But you can see the nice relaxed style from Olivia Nacht here, looking very relaxed, looking powerful, looking long as she comes to our commentary position, and she's going to take the win here in this first heat of the lightweight women's singles. Tutaj już nic nie wydarzy się na tych ostatnich metrach. Zwyciężczynią pierwszego biegu eliminacyjnego w konkurencji jedynek kobiet wagi lekkiej zostanie Olivia Nacht, reprezentantka Szwajcarii. Właśnie widzimy, jak w spokojnym stylu finiszuje ona i dopływa do mety. Proszę Państwa, ostatnie pociągnięcia tej zawodniczki. I właśnie w tej chwili minęła ona linię 2000 metrów. Zaraz za nią właśnie teraz linię mety przekracza Czeszka i właśnie te dwie zawodniczki zobaczymy jutro w finale A w tej konkurencji. Pozostałe zawodniczki, które zaraz tutaj dopłyną na linię mety, będą walczyły jeszcze dzisiejszego popołudnia w repasażach o ten awans do finału A. Tutaj widzimy, jak spokojnie dopływają właśnie do linii mety. Pewnie już te ostatnie metry odpuściły, aby zbierać siły na walkę jeszcze tego popołudnia. So that almost concludes the first heat of the lightweight women's single, and we know the winner, which was Olivia Nacht from Switzerland, then followed by Veronika Cinkova from the Czech Republic, then Annie Niemann from Sweden in 3, and I believe it was the sculler from Norway, Camilla Kleisev in 4th, and 5th will be to the Finnish sculler who just crossed the line, and she will have to contend the repechage at 3 o'clock this afternoon to try and make her way into the A final. That being said, we look forward to the fourth race of the day already, and that will be the also a second heat of the lightweight women's singles. We have in lane 1 Greece, lane 2 Great Britain, lane 3 Austria, lane 4 Denmark, and 5th in lane 5 we have Germany. You can see them on screen just now, and we'll get into the thick of racing because those crews have are already well and truly underway in their race. Proszę Państwa, a za linią 1500 metrów już drugi bieg eliminacyjny w tej samej konkurencji, w konkurencji jedynek kobiet wagi lekkiej. Tutaj 5 zawodniczek walczy o te pierwsze 2 metry, pierwsze 2 miejsca dające awans, bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym Grecja, na torze drugim Wielka Brytania, na torze trzecim Austria, na torze czwartym Dania i na torze piątym Niemcy. Na linii 1500 metrów, proszę Państwa, to Brytyjka na prowadzeniu z prawie 2-sekundową przewagą nad reprezentantką Austrii i wydaje się, że to te dwie zawodniczki w tej chwili są na tych bezpiecznych miejscach dających awans, bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym, na miejscu trzecim w tej chwili reprezentantka Grecji, natomiast jej strata w tej chwili do tych 2 miejsc dających awans do finału A jest już spora. So already 6 minutes on the clock in that second heat of the lightweight women's, and a good race, a strong race here from Olivia Bates from Great Britain, who is leading the charge home, the rower who is making her debut here at the under-23s in Krušvika, and she is just 20 years old. She rows at North Hampshire Country Rowing Association, but donned in the GB she is producing a fabulous race here, led almost from start to finish, and in hot pursuit is the experienced Laura Tiefenthaler from Austria. She was 6th at the World Championships a while back, and she had of course also a bronze medal at the under-23s in 2019. And Laura Tiefenthaler also raced the first World Cup in Zagreb, and she's trying to get past the sculler from Great Britain, but it's a 1-2. Great Britain wins. Olivia Bates wins her first race here at the under-23 Europeans, followed by Laura Tiefenthaler. Then it will be Eleni Marina Leventelli from Greece in 3rd, and we have to look to the far side to see Hanna Husselbath from Germany and Christine Sundergaard Hansen from Denmark to finish 4th and 5th.
Proszę Państwa, tutaj niesamowity finisz, jeszcze o te pierwsze miejsce Brytyjka i reprezentantka Austrii, natomiast lepsza, trochę więcej siły na finiszu zachowała jednak Brytyjka i to ona wygrała ten wyścig i zapewniła sobie awans do finału A. Także w finale A zobaczymy reprezentantkę Austrii. Pozostałe zawodniczki powalczą w dzisiejszym repasażu o możliwość walki o medale w dniu jutrzejszym, natomiast my możemy przejść do kolejnego biegu dzisiejszego dnia, pierwszego biegu eliminacyjnego w konkurencji jedynek mężczyzn kategorii lekkiej. I proszę Państwa, tutaj 3 zawodników walczy o awans do finału A. Tylko zwycięzca w tym biegu będzie miał możliwość bezpośredniego awansu. Pozostałych zawodników zobaczymy tego popołudnia w repasażu. Na torze pierwszym reprezentant Szwecji, na torze drugim Włoch, na torze trzecim Dania i na torze czwartym reprezentant Bułgarii. 1000 metrów tego wyścigu już za nami i na prowadzeniu zdecydowanie reprezentant Bułgarii. W tej chwili 1,5 sekundy przewagi, natomiast tuż za nim Włoch i na trzecim miejscu reprezentant Danii. Tak więc wydaje się, że ta walka o to zwycięstwo rozegra się w tym drugim odcinku tego wyścigu. From the lightweight women's, we move on singles. We move on to the lightweight men's single sculls, and the first race has already started. We have Sweden in lane 1, Johan Karlström. Lane 2, next to him is the bronze medalist in the lightweight men's quad from Racice, Alessandro Benzoni in lane 2, Rasmus Lind from Denmark in lane 3, and we have Lara Arpenev from Bulgaria in lane number 4, and he is a bronze medalist at the World Championship in this event from Racice, so he will be one of the favorites to keep a close eye on. And if we look at the screen, we see 2 crews well and truly in the lead, and that's the crew from Bulgaria. So the Lara Arpenev from Bulgaria is in the lead at the 1500, and he is closely followed by that bronze medalist from Italy, Alessandro Benosi, in second position. I na linii 1500 metrów na prowadzeniu wciąż bez zmian reprezentant Bułgarii, tuż za nim Włoch, proszę Państwa, pół łódki straty do prowadzącego na torze czwartym Bułgara. Zobaczymy, co tutaj wydarzy się na tych ostatnich metrach. Proszę Państwa, ten zwycięstwo w tym biegu jest bardzo cenne dla tych zawodników. Zwycięstwa nie będzie musiał startować tego popołudnia w repasażu, tylko będzie mógł odpocząć i spokojnie przygotować się do finału w dniu jutrzejszym. Tak więc walka naprawdę jest zaciekła o to zwycięstwo w tym biegu. Do linii mety jeszcze 250 metrów. Tutaj widzimy, że zawodnik z Bułgarii przyspieszył, on zwiększył tempo i w tej chwili już prawie łódka przewagi nad Włochem. Co wydarzy się na tych ostatnich metrach tego wyścigu? So a strong rhythm there from Penev from Bulgaria. He's fighting off the challenge from the Italian sculler right to his right, and it's a good race here this morning. A slight tailwind conditions, but the water is very flat, but the tailwind will always please the lightweight rowers. And it's Penev from Bulgaria still in the lead, just about 3/4 of a length ahead of Benzoni from Italy, and then it's a fight for third and fourth between the Swedish and Danish scullers, the 2 Scandinavian scullers there in the back, but only one crew to progress straight through to the A final tomorrow, and I think that will be the Bulgarian sculler, because he looks very good. Just a couple of strokes to go and he will hear the buzzer. He's almost a length ahead of the Italian sculler right next to him, so it's a straight ticket to the A final for Penev, and Benzoni will have to contend the rep later today. I tak, proszę Państwa, tak jak zaczął, tak również zakończył reprezentant Bułgarii, który właśnie awansował do jutrzejszego finału A. Włoch mimo fantastycznego finiszu nie wywalczył tego zwycięstwa, więc zobaczymy go tego popołudnia w biegu repasażowym. Tak samo jak reprezentanta Szwecji oraz Danii. Więc pierwszy bieg eliminacyjny w konkurencji jednak mężczyzn właśnie został zakończony, a my możemy przejść do kolejnego biegu eliminacyjnego w tej samej konkurencji w jedynek mężczyzn kategorii lekkiej. Proszę Państwa, tutaj 3 osady walczą o to pierwsze miejsce, czyli miejsce premiowane bezpośrednim awansem do finału A. Na torze pierwszym jest to reprezentant Norwegii, na torze drugim jest to reprezentant Izraela i na torze trzecim Niemiec.
And we go to the second heat of the lightweight men's singles, racing well and truly underway. 3 crews here contesting 1 place into the A final, and it's between Norway's Lars Benske in lane number 1, the Israeli sculler Daniel Dubitsky in lane number 2, and closest to us it's the sculler from Germany Nikita Mohr in lane number 3, and he'll be making his international debut here, a rower from the RTHC Bayer Leverkusen near Cologne in Germany, and he's producing a very good third 500 meters to challenge for that 1 spot into the A final, which had been in the hands of Lars Benske for quite some time. At least in the first kilometer, the sculler from Norway was having the better of the argument, but a very good second kilometer here from the young sculler from Cologne. He is trying to push his Baubel out in front, and he might be succeeding. You can see the power, the effort, the strain coming off the end of the blades there as he moves into the lead with, I think, 650 meters still left to go. Co za niesamowity wyścig, proszę Państwa. I tutaj również 2 zawodników walczy o ten awans do finału A. Proszę Państwa, prowadził cały czas reprezentant Niemiec, natomiast teraz to Norweg na tych ostatnich metrach tak jakby zatrzymał więcej siły. Proszę Państwa, widzimy jego mocne pociągnięcia, które w tej chwili pchają go ku zwycięstwu w biegu eliminacyjnym jedynek mężczyzn kategorii lekkiej. Proszę Państwa, cały czas tak jakby delikatnie powiększał swoją przewagę z każdym kolejnym chwytem. Czy reprezentant Niemiec jeszcze zatrzyma siły i powalczy o to zwycięstwo? W tej chwili już ponad łódka straty do prowadzącego Norwega. Wydaje się, że reprezentant Niemiec już odpuścił, że zwolnił tempo i stwierdził, że powalczy o zwycięstwo właśnie w biegu repasażowym. So we look to the the young German scholar here, and he's produced a very good third 500 meters, enough to discourage Lars Benske from Norway, who is conserving energy, knowing that he couldn't match the pace of the fast finishing German scholar here, who is also letting his rate of striking go down a bit in the final few strokes to the line to enjoy his hard-earned victory here in the heat of the lightweight men's single sculls. He crosses the line and goes straight to the A final. And then we can see Lars Benske from Norway pedaling across the line in second position, and already trying to get some of that lactic acid out of his muscles for the rep charge later today at 5 minutes past 3 in the afternoon. Then we look to Daniel Dubitsky from Israel, who will finish third and is also rowing a very good stroke, a good length of stroke, but not enough to get into contention for the A final. So he will also go to the rep charge later today, and that concludes the second and last heat of the lightweight men's singles. Tak więc Bułgar i Niemiec to są zawodnicy, których już na pewno zobaczymy w jutrzejszym finale A w konkurencji jedynek mężczyzn kategorii lekkiej. Pozostałych zawodników zobaczymy jeszcze dzisiaj w biegu repasażowym i tam powalczą oni o swoją ostatnią szansę awansu do finału A podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. I proszę Państwa, kolejny bieg dzisiejszego dnia podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23 to dwójka bez sterniczki kategorii lekkiej. Proszę Państwa, tutaj 5 osad popłynie w tym biegu. Na torze pierwszym Ukraina, na torze drugim Włochy, na torze trzecim Węgry, na torze czwartym Polska i na torze piątym Turcja. Zawodniczki już za linią 1000 metrów i na prowadzeniu Włoszki już z ponad 2-sekundową przewagą. Na miejscu drugim Polki,
które płyną na torze czwartym. Kornelia Semrau i Zofia Bożyszkowska. W tym wyścigu wszystkie osady zobaczymy w jutrzejszym finale A. Jest to bieg eliminacyjny, natomiast pozwala on zauważyć, jakie są siły, jakie są przygotowania tych zawodniczych do jutrzejszego biegu finałowego i do walki o medale. Polki na razie na drugim miejscu. So next race up is the preliminary race for the lightweight women's pair, a good event always seen here at the Europeans, and we have 5 crews already contending for that best lane into the A final. All these crews will progress to the A final. That's how they race the preliminary race, just to get some racing experience and get a size of their competitors. We have the Ukraine closest to us in lane 1. Next to them we have Italy, lane 2, Hungary, which are making their international debut in lane 3. Next to them is Poland in lane 4, also making their debut at under 23. And on the far side we can see the 4th place finishers from Racice, the crew from Turkey in lane number 5. And the Italian crew I just mentioned in lane 2 has the under 23 world champion in this event in the bow seat, and and then of course I'm talking about Maria Zerboni from Italy. She's the reigning world champion in this event, and she's joined by Greta Paravincini in the stroke seat, who has a silver medal in the lightweight women's doubles. So she switched from sculling to rowing and is doing so very, very nicely. You can see the Italian crew in the middle of your screen there. We can see the crew from Hungary having some steering difficulties in this part of the race, but look to the crew to your left. It's the crew from Turkey making a great push here, trying to get that first place, and already playing the mental game here, trying to upset the Italian crew, who are the favorites to win this event, but the Turkish crew are really going for it and try to claim the win. Proszę Państwa, 1700 metrów tego wyścigu już za nami. Polki w tej chwili na trzecim miejscu, Kornelia Semrau i Zofia Bożyszkowska, które debiutują tutaj na zawodach rangi europejskiej do lat 23. Jest to jedna z najmłodszych osad w tej stawce. Polki płyną dobrze, Polki płyną mocno. W tej chwili tracą 2-3 sekundy do prowadzących Włoszek na torze drugim. Zawodniczki wpływają na ostatnie 200 metrów do końca tego wyścigu. So it looks like a very decisive move there from the crew from Turkey, really heaving that lightweight women's pair forward into the lead, and I think the Italians aren't able to answer the push coming from the crew from Turkey into the last 50 meters or so. A great race, well-judged race here by the crew from Turkey on the far side, and the Italians raising their rate, trying to sprint to the line to claim a second position, and it's the crew from Poland also currently moved up into third position, but the win in this race will go to the Turkish crew, followed by Italy, then Poland, and I think the Ukraine will get 4th, and 5th will be the crew from Hungary. Turcja, Włoszki i Polki. Tak wyglądają pierwsze 3 miejsca podczas tego biegu eliminacyjnego w konkurencji dwójek bez sterniczki kobiet kategorii lekkiej. Gratulacje Kornelia i Zofia. Zobaczymy, jak w jutrzejszym biegu finałowym w tej samej konkurencji. A my możemy przejść do kolejnego biegu eliminacyjnego podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Tutaj 6 osad walczy o zwycięstwo w tym biegu. Na torze pierwszym Turcja, na torze drugim Węgry, na torze trzecim Niemcy, na torze czwartym Włochy, na torze piątym Austria i na torze szóstym Mołdawia. Jest to bieg w konkurencji mężczyzn, dwójek mężczyzn bez sternika kategorii lekkiej. Zawodnicy już na linii 1000 metrów i tutaj na prowadzeniu osada z Włoch. W tej chwili spora już przewaga, prawie 3 sekundy, jak na półmetku jest to bardzo duża przewaga. Przypomnę, że jest to tylko bieg eliminacyjny, który pozwoli zawodnikom zobaczyć, w jakiej formie przygotowali konkurencji właśnie na ten jutrzejszy bieg finałowy i na walkę o medale. Here we see on the screen a replay of the start of the preliminary race for the lightweight men's pair. A fast and furious start from all these crews.
We have closest to us the crew from Turkey in lane 1, Hungary in lane number 2, Germany lane 3, Italy lane 4, and on the far side we have Austria in lane 5 and Moldova in lane 6. So 6 crews here competing for bragging rights in the A final tomorrow, but a great first kilometer here from the crew from Italy, who have really taken the bit between their teeth. 2 19-year-old athletes, Zerbo, that's not correct, that's Gallo and Torta from Italy, 2 19-year-olds making their debut here and leaving a good impression, at least in the first kilometer, where they went through the halfway timing mark first. And you can see them now looking very composed, nice long strokes, nicely together, great synchronicity between these two athletes, and very flat stern, and that's always a good sign in this event. So Italy in the lead, and I think they are still in the lead, just passing the three-quarter stage. I proszę Państwa, osady właśnie minęły linię 1500 metrów na prowadzeniu, wciąż bez zmian, fenomenalna osada z Włoch. Natomiast różnicę między nimi zmniejszyła Turcja, która płynie na skrajnym pierwszym torze. Czyżby ta osada jeszcze zachowała siły i walkę o zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym? Proszę Państwa, kolejne metry za nami. Wydaje się, że Włosi chcą utrzymać to prowadzenie, ale proszę Państwa, widzimy fantastyczny finisz w wykonaniu tureckiej osady. Jakie przyspieszenie, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o prędkość. Proszę Państwa, wydaje się, że w tej chwili to oni wchodzą na pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak odpowie osada z Włoch. Turcja czy Włochy? Turcja czy Włochy? Dowiemy się już za kilkaset metrów. Great push there by the crew from Turkey. Kaban and Aydin, they're the fifth place finishers in the men's lightweight quadruple sculls in Racice. They switched from sculling to rowing, and they are really going absolutely hammer and tongs down to the finish, trying to pass the Italians, and I think they just about managed to. The crew from Italy still looking very composed, nice long strokes, but the power and the ferocity from the crew from Turkey is paying dividends, because that crew decisively taking the lead in the closing stages of the race. Niesamowity finisz, proszę Państwa, w wykonaniu osady tureckiej. Ile siły, ile mocy zachowali na ostatnie metry właśnie, aby zwyciężyć w tym biegu eliminacyjnym. Wydaje się, że właśnie jutro też będą walczyć tylko i wyłącznie o złoto Mistrzostw Europy do lat 23. Na miejscu drugim reprezentacja Włoch, natomiast wysoko w stawce także pozostałe osady z Austrii, z Niemiec. Tak więc jutrzejszy finał w tej konkurencji zapowiada się naprawdę interesująco. So just a quick recap of the results. Turkey 1, Italy 2, Hungary 3, Germany 4th, and I believe it was Austria who had the better of the argument over Moldova in 5th and 6th. And we move straight to the next preliminary race, the race 4 lanes in the lightweight women's quadruple sculls. Just 2 crews fighting it out over 2 kilometers. We have Italy in lane 1. We look straight to the face of the Italian stroke woman Matilda Beresin, and she is really leading her crew out against the crew from Germany, which is a very new crew, and I think the experienced crew from Italy with several medals from the junior categories and under 23 categories, with Sara Borgi in the 2 seat there of the Italian quad, claiming a famous bronze medal in this event at the Racice World Championships just a while back. So I think the Italian crew will lead from start to finish, but it will be interesting to see what the crew from Germany can produce here over 2 kilometers.
Niesamowite pierwsze 1000 metrów tego wyścigu i po fantastycznym finiszu, po fantastycznym starcie Włoszek, krótkie pociągnięcia, mocne, wysokie tempo, to one plasują się w tej chwili na pierwszym miejscu w tym wyścigu eliminacyjnym. Wydaje się, że one tutaj przyjechały tylko po jedno, tutaj do Kruszwicy. One przyjechały po złoto Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. W tej chwili już ponad 6 sekund przewagi. Proszę Państwa, czy jest to tylko strategia ze strony Niemek? Czy one kontrolują w pełni ten bieg i oszczędzają siły na jutrzejszy bieg finałowy? Tego dopiero dowiemy się dopiero jutro, natomiast tutaj na razie w tym biegu eliminacyjnym to zdecydowanie dominacja Włoszek. I na 700 metrów przed linią mety ponad łódka przewagi. Chociaż wydaje się, że Niemki płyną bardzo spokojnie, z długimi pociągnięciami, tak jakby właśnie może kontrolowały ten bieg i szykowały siły na jutrzejszy finał. So a great first kilometer and already passing the 3/4 mark with almost well over 3 seconds lead there for the crew from Italy. You can see the drone images, a lovely green deck of the Filippis, and it's very nice to see the crew from Italy. They row so nicely together. It's very composed rowing from these lightweight women, and really machine-like cohesion there in that crew, and they look very dominant and not too high in the rating. I think the crew from Germany are working slightly harder to maintain the same boat speed, but controlled race there from the crew from Italy. And they no doubt will cross the finish line first in this preliminary race for lanes. You can see the nice cohesion there. It's good sharp catches at the front end of the stroke, and relaxation in the upper body. That's always a good sign for any crew, but in this lightweight women's quad it works terribly well for the Italians. The German crew, as we mentioned already, slightly less experience in that crew compared to the Italians, but they also rowing a very good race and going through the motions to get to know the water a bit here on the course in Krušvica, and know what they can and they now know what they can expect from the Italians in tomorrow's final. They try to push on. Perhaps they would like to finish on a high and get back the overlap with the stern of the crew from Italy. But Italy cruising home in first position, just a quarter length of clear water between them and the crew from Germany, who finished second. Puszczam. W torze mamy wyścig 10, wyścig o tory czwórki wagi lekkiej, czwórki podwójne. Na prowadzeniu osada Niemiec, 3 osady, czyli osada polska, osada węgierska i włoska, minimalnie za Niemcami. Niemcy w tej chwili na prowadzeniu, Węgrzy, Polacy i Włosi. Państwa, taka jest kolejność osad na 1000 metrów. Wszystkie osady minęły 1000 metrów. 23 już za linią 1000 metrów. Kolegom na mecie. Na torze pierwszym Polska, Artur Zalewski, Adam Siewaszewicz, Mikołaj Frądczak oraz Dawid Zakrzewski. Na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Węgry i na torze czwartym osada z Włoch. Jest to bieg eliminacyjny. Tutaj, proszę Państwa, na prowadzeniu na linii 1000 metrów osada z Niemiec. Na kolejnym miejscu w tej chwili osada z Węgier, później Włosi i na miejscu czwartym w tej chwili reprezentanci Polski. Natomiast jest to bieg eliminacyjny, który
jest takim po prostu sprawdzianem przed jutrzejszym finałem. Tutaj mocno wystartowała osada z Niemiec, w tej chwili już prawie 3 łódki przewagi. Oni chcą chyba pokazać, że przyjechali tutaj zdominować ten wyścig. Na kolejnych miejscach i tak naprawdę bardzo wyrównanie Węgry, Włosi i na 4. miejscu Polska. So the last of the preliminary races is the race for the lightweight men's quadruple sculls. So we just saw a replay of the start, and we have 4 crews contending for the best lanes in tomorrow's final. We have Poland lane 1, next to them Germany in lane 2, Hungary the 9th place finishers from the under 23 world champions in Racice in lane number 3, and on the far side we have the always quick crews from Italy in lane 4. And we suspected that the German crew would be one of the faster crews here. The German squad racing with a lot of spares and people who just who missed out on a seat for the World Under 23 World Championship. Most of them are racing here at the Europeans, and the crew from Germany, stroked by Zeno Robertson, are really putting their foot down and making a clear intention to claim the European Championship tomorrow, because they are really looking imperious. They have multiple lengths of clear water over the crews behind them, and I think the quick crew from Hungary in lane 3 is in the 2nd place position, but it's all those crews going through the motions for the A final, but Germany looking very good, very strong in this race for lanes. Co za niesamowity performance ze strony niemieckiej osady. Proszę Państwa, kilka łódek przewagi, gdy za chwilę zawodnicy wpłyną na linię mety i będą mogli się cieszyć z pierwszego zwycięstwa podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Na kolejnych miejscach reprezentanci Węgier i Włoch, natomiast my patrzymy na tor pierwszy, gdzie płyną Polacy: Artur Zalewski, Adam Siewaszewicz, Mikołaj Frączak i Dawid Zakrzewski. W tej chwili Polacy na 4. miejscu, za chwilę przekroczą linię 2000 metrów. Natomiast jest to bieg eliminacyjny. Zobaczymy, jak zaprezentują się Polacy. Teraz płyną spokojnym tempem, długie pociągnięcia. Zobaczymy, jaką siłę, jaką formę przygotowali na jutrzejszy finał. So Germany claiming the win, followed by Hungary and then Italy, and the new favorites from Poland finishing in the 4th position.
I proszę Państwa, kolejny wyścig dzisiejszego dnia już za linią 1000 metrów. Jedynka kobiet. W pierwszym biegu eliminacyjnym 6 zawodniczek, na torze pierwszym Dania, na torze drugim Szwajcaria, na torze trzecim Hiszpania, na torze czwartym Włochy, na torze piątym Słowacja i na torze szóstym Czechy. Pierwsza zawodniczka awansuje bezpośrednio do finału, a pozostałe powalczą w repasażu jeszcze dnia dzisiejszego w godzinach popołudniowych. Proszę Państwa, 1200 metrów za nami i tutaj na prowadzeniu reprezentantka Hiszpanii płynąca na torze trzecim. W tej chwili spora przewaga tej zawodniczki nad resztą stawki. Wydaje się, że to ona pewnie sięgnie po zwycięstwo w tym biegu. As already announced, the first heat of the women's single sculls is already underway. We have Denmark, Vikkelsu in lane number 1. Next to her from Switzerland we have the reigning junior world champion and silver medalist from the World Championships at the under-23s, Aurelia Maxima Janssen in lane 2. We have Spain in lane 3, Italy lane 4, Slovakia in lane 5 and the Czech Republic in lane 6 with Anna Sandrukova on the far side of the lake. And we all eyes will be drawn to the young sculler from Switzerland, Janssen, who is one of the favorites to take the win in this race, but a very good first 1000 meter there coming from the athlete from Spain, Esther Brits Zamorano, who is well and truly in the lead, and with only one place straight through to the A final. It's a very good position to be in and she's just passed the 1500 meter mark, followed by the sculler from the Czech Republic, Anna Sandrukova in lane number 6. Third place is in the hands of the young sculler from Switzerland, and that's the 1, 2, 3 right there. But very good first 1.5 kilometers there from the Spanish athlete, who looks good, looks in control of this race, and looks well and truly underway into the A final. 1700 metrów tego wyścigu już za nami. Proszę Państwa, tutaj wciąż bez zmian na prowadzeniu reprezentantka Hiszpanii, płynąca fantastyczny wyścig. Widzimy jej długie pociągnięcia w tej chwili, ale mocne, które w tej chwili dają jej bezpośredni awans do finału A. Na miejscu drugim w tej chwili płynąca na skrajnym 6. torze reprezentantka Czech, natomiast traci już w tej chwili ona ponad 4 sekundy. Wydaje się, że jest to dużo, jeżeli myśli o zwycięstwie i o bezpośrednim awansie do finału, natomiast do końca wyścigu jeszcze 350 metrów. Jeżeli chciałaby awansować, to jest ten moment, aby zebrać wszystkie siły i rozpocząć długi, mocny finisz. Natomiast Hiszpanka wydaje się, że w pełni kontroluje ten bieg. Jej pociągnięcia są długie, wcale nie szybkie, pełni kontrolujące to, co się dzieje, więc wydaje się, że zwycięstwa na pewno nie odda. Brits Zamorano from Spain, the 2017 Junior World Champion in the single, just gliding towards the finish line here. She's done the work. She has a great lead over the rest of the field, and she's cruising home steadily to a place into the A final. Looking back at her competitors, knowing full well that she is in a very good position to take a European title tomorrow. On the far side, we see Anna Sandrukova from the Czech Republic also cruising, knowing that she will have to contend the repechage, but she finishes in second position. Followed by the young sculler from Switzerland, who's rowing with quite distinctive blades. Haven't seen that blade shape in a long while, and a furious finish there from Sophie Vikkelsu from Denmark to claim fourth. Fifth will go to Italy's Linda De Filippis, and sixth will go to the sculler from Slovakia, Witoria Zutova. I proszę Państwa, tak jak rozpoczęła, tak również zakończyła Hiszpanka, wywalczyła bezpośredni awans do finału A, więc dzisiaj po południu może już po prostu odpoczywać i przyglądać się biegom repasażowym, gdzie jej konkurentki będą walczyć o to, aby dołączyć do niej jutro do finału A i do walki o medale Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Na miejscu drugim reprezentantka Czech, na miejscu trzecim
Bardzo młoda zawodniczka, reprezentantka Szwajcarii, na kolejnym miejscu reprezentantka Danii. To te zawodniczki jutro dzisiaj będą jeszcze walczyć w biegu repasażowym. A kolejny bieg to drugi bieg eliminacyjny w konkurencji jedynek kobiet i tutaj 5 osad, 5 zawodniczek walczy o bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym Niemka, na torze drugim reprezentantka Rumunii, na torze trzecim Ukrainka, na torze czwartym Brytyjka i na torze piątym reprezentantka Węgier. Ponad 1000 metrów tego wyścigu już za nami. Na pewnym prowadzeniu reprezentantka Rumunii z czasem 3 minuty 41 sekund pokonała ona pierwszy odcinek tego wyścigu. Na miejscu drugim Niemka, natomiast do prowadzącej reprezentantki Rumunii traci ona ponad 9 sekund. Wydaje się, że w tym biegu wszystko jest już ustalone, że to Rumunka przyjechała tutaj chce walczyć o bezpośredni awans do finału A. Second heat of the women's singles, and we see some interesting names. We have for Germany, representing Germany, Hannah Grimm in lane number 1, and next to her is the Olympic champion in the women's double sculls, Simona Radis, also reigning European champion, and she is only 22 years old, but already has a European over an under 23 champion title on her name from 2018. Next to her we have Svetlana Frolova from the Ukraine, then Holly Dunford from Great Britain in lane 4, and Orsolya Benda from Hungary in lane number 5, but all eyes will be looking towards the Olympic champion from Romania, and she's in the lead, and if you can see at the timing marks, 1500 meters gone, and she has a comfortable margin of 11 seconds to Hannah Grimm from Germany, who is in second position. Then the sculler from the Ukraine, Svetlana Frolova in third position, and the sculler from Great Britain, Holly Dunford, is currently fourth, and fifth is Benda from Hungary. But cool, calm and collected are these strokes from the Olympic champion from Romania, looking strong and looking in command of this heat, and thinking already about that A final tomorrow. I proszę Państwa, nikogo nie dziwi tutaj fantastyczny bieg w wykonaniu reprezentantki Rumunii Simony Radis, najbardziej utytułowanej zawodniczki z tej stawki. W tej chwili ponad 10 sekund przewagi na 300 metrów przed linią mety. Widzimy właśnie, teraz wpływa na linię trybun, widzimy jej długie, ale też silne pociągnięcia. Ona w pełni kontroluje ten bieg, wie, że przyjechała tutaj po zwycięstwo Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, pozostałe zawodniczki w ogóle nie liczą się w walce o zwycięstwo w tym biegu. Widzimy, jak dużą przewagę wywalczyła na pierwszych metrach tego wyścigu i teraz może spokojnie finiszować, spokojnie kończyć ten wyścig i już za chwilę będzie cieszyła się z zwycięstwa i bezpośredniego awansu do finału A. Radis taking the last strokes of this second heat of the lightweight single, crossing the line first, taking a few extra strokes just for good measure, and she'll be turning her boat round real quick and having a nice pedal to relax a little before her race in the women's 8, which is at 20 minutes past 4 in this afternoon, because she's doubling up. She does two events, the single and the 8, so we'll see her racing again today, and two finals perhaps tomorrow. The rest of the field has crossed the line, but with only one place going straight to the A final, all of these athletes will have to contend a repechage at around 3 p.m. this afternoon. I proszę Państwa, drugi bieg eliminacyjny jedynek kobiet właśnie został zakończony, tak więc w finale, w jutrzejszym finale mamy już dwie zawodniczki, Simone Radis z Rumunii oraz reprezentantkę Hiszpanii, i to one już dzisiejszego popołudnia będą mogły przyglądać się biegom repasażowym, gdzie pozostałe zawodniczki powalczą o awans do finału i o walkę o jutrzejsze medale Mistrzostw Europy.
A przed nami kolejny wyścig eliminacyjny, tym razem w konkurencji jedynek mężczyzn. Proszę Państwa, w tym biegu 5 zawodników powalczy o awans do półfinału AB. Na torze pierwszym reprezentant Włoch, na torze drugim Bułgar, na torze trzecim Norweg, na torze czwartym reprezentant Mołdawii i na torze piątym reprezentant Rumunii. Pierwszych 2 zawodników zobaczymy bezpośrednio w półfinale AB. Reszta powalczy w repasażach. So next up is the first heat of the men's singles. We have 5 crews contending this race, with 1 and 2 going straight to the AB semi-finals. We have Italy in lane 1, the reigning world champion at under-23s from Račice. We have Emil Naikov from Bulgaria in lane 2, Norway in lane 3, Moldova in 4 and Romania in 5th. And we can already see the class of the field, the reigning under-23 world champion in the lead. Emil Naikov has really taken the bit between his teeth and is looking strong in first position, but a very good race too from the sculler from Moldova, Ivan Kursunov. He is in second position and would like to join his Bulgarian competitor straight to the AB semi-final, not having to race again in the rep later today. But that's the 1 and 2. 3, I think it's the Matthias Foynervi from Norway in third position, and then it's everything to play for between Matteo Sartoni from Italy and I think that is Cristian Vasil Coara from Romania in 5th. But looking now to the broad shoulders of the Bulgarian world champion as he gets into the last part of this race with I think 350 meters to go. I ostatnie 400 metrów tego wyścigu już za nami. Na prowadzeniu, tak jak rozpoczął, tak także kontynuuje reprezentant Bułgarii płynący na torze drugim. I na drugim miejscu w tej chwili reprezentant Mołdawii, który w świetnym stylu płynie na drugim miejscu, tuż za nim Norweg. Tak więc tutaj jeszcze możemy być świadkami walki o to drugie miejsce dające awans do finału A, chociaż wydaje się tutaj na tych ostatnich metrach, że te 2 miejsca są już rozdane. Bułgar oraz reprezentant Mołdawii w tej chwili z największymi szansami na awans do finału A. So last part of this race, Bulgaria comfortably out in the lead, over a length ahead of Moldova in second position. So those are the 1-2, the Bulgarian sculler Naikov just taking his last stroke. So those are the 2 straight through the AB semi-final, and well, not really as much as a sprint as perhaps expected between Romania and Norway for 3rd and 4th, with Matteo Sartoni from Italy in 5th, and he perhaps thought he could be closer to the action in front of the race with his silver medal in the in the men's quads from the Račice World Championships just a while back. But we'll see him today, and we'll look forward to some more racing as we move to the next heat, which will be the second heat, of course, from the men's single. We have Hungary in lane 1, Slovenia lane 2, Portugal lane 3, Israel in lane 4, and Poland, Piotr Plomimski in lane 5th.
I proszę Państwa, drugi bieg eliminacyjny w konkurencji jedynek mężczyzn już za linią 1000 metrów. Na torze pierwszym Węgry, na torze drugim Słowenia, na torze trzecim Portugalia, na torze czwartym Izrael i na torze piątym Piotr Płomiński, reprezentant Polski. Proszę Państwa, Piotr ma już za sobą bardzo ciekawy sezon i tutaj do Kruszwicy na Mistrzostwa Europy w wioślarstwie do lat 23 na pewno też przyjechał z fantastyczną formą i gotowy na to, aby walczyć o medale rangi europejskiej. Na linii 1000 metrów to on właśnie na prowadzeniu z czasem 3 minuty 18 sekund. Tuż za nim płynący na drugim skrajnym torze reprezentant Węgier. Wydaje się, że na razie tych dwóch zawodników awansuje bezpośrednio do półfinału AB w dniu jutrzejszym. Natomiast do końca wyścigu jeszcze 800 metrów, tutaj wiele może się wydarzyć. Fantastyczna forma i zaciekła walka Węgra i Polaka. Jaką formę przygotował Piotr na te Mistrzostwa Europy? So the next heat is well and truly underway, and it's a great first start by the two crews on the outside lanes. We have the silver medalist from the under-23s singles in Racice. The home favorite Płomiński is fighting for the lead with his competitor on the far side from Hungary, and great racing 5 minutes in, and I think the Polish scholar has made a decisive move to get clear and get away from the rest of the field, already leading by 3/4 of a length at this stage, and looking very good to claim one of those two spots into the A final. But a great fight is still to be had between Hungary and Slovenia, because those crews are still within striking distance from each other for the second place, which also goes straight to the AB semi-finals. So everything to play for, but we look at the back of the home favorite, looking cool, looking collected, but also keeping a watchful eye to his right, to what's happening between Hungary and Slovenia. Niesamowita druga część wyścigu w wykonaniu Polaka. Piotr Płomiński w tej chwili już pewnie na pierwszym miejscu, ponad 2 sekundy przewagi. Natomiast zaciekła walka o drugie, trzecie miejsce w tym wyścigu. Słowenia i Węgry w tej chwili walczą o to drugie miejsce dające bezpośredni awans do jutrzejszego półfinału. Piotr wydaje się płynąć pewnie trzyma tą przewagę 2 sekund, kontroluje ten bieg, natomiast patrzy cały czas, co się dzieje po drugiej stronie toru. On chce wygrać ten bieg, chce pewnie wygrać ten bieg. We saw a long look to his left by Sklenka from Hungary, just now looking to Pfeiffer from Slovenia, and he had to conclude that the Slovenian has taken the initiative and moved into second position, and the 20-year-old home favorite Płomiński still cruising away and takes the win in this heat by over a length. Second place goes to Slovenia, third will be Hungary. And then it's a bit of a back. We look to Alon Gibur from Israel in fourth, and I think fifth of Portugal. Pinto is still making his way to the finishing line. But a great race in front with a home favorite win in the heat. Proszę Państwa, niesamowity bieg w wykonaniu Polaka. Piotr Płomiński pewnym zwycięstwem biegu eliminacyjnego w konkurencji jedynek mężczyzn. Drugie miejsce i bezpośredni awans do półfinału w tej konkurencji wywalczył reprezentant Słowenii, który po kapitalnym finiszu pokonał w bezpośredniej walce reprezentanta Węgier i zgarnął drugie miejsce w półfinale. I waży 14 kg.
Te monitory z przodu do czego służą? Pokazują im prędkość łodzi i tempo przepływania. Proszę Państwa, i trzeci bieg eliminacyjny w konkurencji jedynek mężczyzn. 5 zawodników walczy o pierwsze 2 miejsca, dający bezpośredni awans do półfinału. Na torze pierwszym reprezentant Niemiec, na torze drugim Cypr, na torze trzecim Szwajcaria, na torze czwartym Szwecja i na torze piątym Turcja. So looking at the drone images, we see a gladiatorial battle between the crews here. It's great racing. It's stroke for stroke. I think it's between the crew from Switzerland, Kai Schatzle in lane 3 and Hugo Nerud from Sweden, who are absolutely hammering down the course here and coming towards us at the finish tower with the sculler from Switzerland just having the better of the argument just now. But it's a great race here for the first and second position. Third is, I believe, firmly in the hands of the sculler from Turkey on the far side on the left of your screen. Well in view, and the Franz Werner from Germany and the sculler from Diogenes from Cyprus are way back, and I think they already realized that they will have to contend the repechage. So I think they are conserving some energy, but out in front we have 3 scullers, and I think it's a very good race from Hamza Mert Avunduk from Turkey, who is trying to claw back the deficit and move past the Hugo Nerud from Sweden to claim the second position, but the strong sculler from Switzerland is extending his lead. W tym wyścigu także dużo emocji. Tutaj trójka zawodników walczy o te pierwsze 2 miejsca, które dadzą awans do półfinału AB w dniu jutrzejszym. Na miejscu pierwszym w tej chwili zawodnik płynący na torze trzecim, reprezentant Szwajcarii, na miejscu drugim reprezentant Turcji i na miejscu trzecim Szwed. Natomiast tutaj jeszcze 250 metrów do końca tego wyścigu. I proszę Państwa, zawodnicy minęli linię mety. Zwycięzcą tego biegu reprezentant Szwajcarii, na miejscu drugim Turcja i na miejscu trzecim Szwecja. So great finish there, and a lovely battle between Sweden and Turkey for that all-important second place into the AB semi-finals, with the Turkish sculler having the better of the argument, going absolutely hammering tongs in the last 200 meters to pass the sculler from Switzerland, who is absolutely knackered and is actually gets some attention by the staff in the boat there, but I think he will be alright, but he is absolutely completely shattered by his effort. And the German sculler along with the sculler from Cyprus just finishing their race, but it's been a hectic race, a very difficult race there, but all athletes are just in okay, and we move on. And just a quick reminder for all the athletes and coaches on the banks and listening, please abide by the traffic rules. So if you're done racing, please go to the proper lane to row, and that will be on the I think port side, starboard side of the course, just to make sure you don't interfere with any of the racing. Having said that, we move on to the last heat of the men's singles, which will be contended between Latvia, Finland, Serbia, Estonia and Croatia. I uprzejma prośba do wszystkich zawodników o przestrzeganie zasad pływania na torze regatowym w Kruszwicy. W wiosce zawodniczej znajdziecie mapę, porozmawiajcie z trenerami, oni wiedzą, jak korzystać z tego toru, więc prośba, aby sprawdzić to przed wypłynięciem na start.
So the last heat of the men's singles well and truly underway, and we have a great race developing here. We have Latvia, Finland, Serbia, Estonia and Croatia battling it out across the course. We can see the sculler from Finland, Elias Havistu, who is making his international debut at the age of 19. Who is struggling to match the pace of the rest of the field, because it is actually Mikhail Kustein from Estonia who is in the lead. He finished 15th at the World Championships in Rachice just a couple of months back, and he also tried to qualify for the Olympics in Tokyo. Didn't manage to, but he's here to try and get a medal at the Europeans here, and he's looking very powerful. I think there is just a slight tailwind, and he makes the best of it. He has a couple of lengths clear water over his closest competitor, which is Francuk from Croatia, also 19 years of age, so very young athletes, but producing mature racing here at the Goplo Lake in Krušvica. And 1500 meters gone. It is indeed Estonia 1, Croatia 2, then Serbia in third position, but anything down from third will means that you'll have to contend the repechage at 3:30 this afternoon. So that's not good news, and might even force athletes to take a bit of a row, take their rate of striking down, and relax a little to make sure they have energy left for racing in this afternoon session. But we're looking to the sun-lit lake here. It's absolutely marvelous conditions here in Poland. We have perfectly flat water, slight tailwind, and relatively fast conditions for these athletes. And last couple of strokes there from the sculler from Estonia, and he looks very comfortable, actually taking the rate down in the last 500 meters to enjoy and savor his victory in the fourth and last heat of the men's singles. I proszę Państwa, ostatnie metry czwartego biegu eliminacyjnego w konkurencji jedynek mężczyzn i tutaj świetną formę, świetne przygotowanie zaprezentował reprezentant Estonii. Właśnie teraz minął on linię 2000 metrów. Za nim na drugim miejscu reprezentant Chorwacji, i to tych dwóch zawodników zobaczymy w jutrzejszym półfinale. Pozostali zmierzą się w jutrzejszym repasażu. Na miejscu trzecim reprezentant Serbii, na miejscu czwartym reprezentant Łotwy. I tak wyglądają właśnie zawodnicy na linii mety. I proszę Państwa, kolejny bieg eliminacyjny dzisiejszego dnia, pierwszego dnia Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. W tym biegu 6 osad
w konkurencji kobiet bez sterniczki walczy o zwycięstwo w tym biegu. Na torze pierwszym reprezentantki Niemiec, na torze drugim Ukraina, na torze trzecim Czechy, na torze czwartym Rumunia, na torze piątym Grecja i na torze szóstym Chorwacja. So just past the 1000-meter mark, we have the preliminary race for lanes in the women's pair. We have 6 crews contending for the medals tomorrow, but today they have their first race to test out their water and the competitors. We have Germany in lane 1, the Ukraine in lane 2, the Czech Republic racing from one of the center lanes, lane 3. Then we have Romania in lane 4, the Greek crew in lane 5, and then we have the crew from Croatia all the way across the water in lane number 6. And I think we'll be looking to the Jurkovic twins from Croatia to see if they can add another medal to that tally, because that is one of the crews favorite to win a medal at these European Championships. But just passing 1500 meter marks, it is indeed the crew from Croatia in the lead, followed by the Romanian crew in lane 4 with already a couple of medals at the under-23s firmly in their bag, but they'll look to get another medal here at the Europeans. And now we see the crew from Croatia, and actually the difference between the leading 2 crews between Croatia and Romania is less than I thought. It's just a quarter to half a boat length in favor of the crew from Croatia, and that crew will have to sprint and try to shake off the fast crew from Romania. I proszę Państwa, jeszcze 350 metrów do końca tego wyścigu. Tutaj wspaniałe przygotowanie i forma zawodniczek z Chorwacji, które płyną na 6. miejscu. Doświadczone zawodniczki Jurkovic, właśnie reprezentantki Chorwacji, w tej chwili płyną po zwycięstwo w tym biegu. Natomiast proszę Państwa, tutaj też świetny finisz w wykonaniu osady z Rumunii. Te zawodniczki też przyspieszyły i wydaje się, że chcą walczyć o zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym. Jeszcze tylko 100 metrów do końca. Chorwacja czy Rumunia? Chorwacja czy Rumunia? Proszę Państwa, Rumunki jeszcze przyspieszyły, jeszcze trochę zwiększyły tempo. Tutaj pewnie ostatnie metry pokażą nam, która z tych 2 osad wygra ten bieg eliminacyjny. Proszę Państwa, minimalnie z przodu Rumunia czy Chorwacja. Już teraz, proszę Państwa, widać, że te 2-3 metry przewagi na tych ostatnich metrach wywalczyła Rumunia i te one zostają zwyciężczyniami tego biegu eliminacyjnego w konkurencji dwójek bez sterniczki kobiet. Wow, what an upset. The crew from Croatia leading for almost the entire race, but in the last 200 meters they were passed by the fast finishing crew from Romania, which took the win in this preliminary race for lanes. It's the Croatia 2, I think it's the crew from the Ukraine who came in 3rd, then Italy 4th, 5th will go to the Czech Republic, and 5th is firmly in the hands of the young crew from Germany, who are making their international debut here at the European Championships in Krušvika. And with that finish, we have a slight break in the schedule. We'll be joining you in 30 minutes time when we start the first heat of the men's pair at 10:40. So that's just under 30 minutes, 12 minutes actually, before we resume racing. So a quick break from us here in the finishing tower, and we'll be back with you shortly.
Warszaw, że może cofnij łajbę, bo do nas podpływają, nie będą jak nas podpływać. Jak tam temperatuра do domu stało podwórze? Chociaż żyga, no. Czemu to? Wiesz, no to żele. Wody nie piją, nic nie jedzą, tylko żele. Żele, to swoje. No i potem mamy Ciekawe, czy w ogóle śniadanie zjadł. Mówisz tak. Do wszystkich, słuchajcie, jak będzie przerwa od tej 12:45 to ratownicy z przystani zostawią ratowników w łodzi, tylko zostanie sternik, więc zostajemy na 4 godziny na torze, dobra? Kto spływa pierwszy? Płynie, zostawię ratowników i mogę wziąć następny i płynąć, tylko obiad jest. Musicie się określić, bo już godzin do nas dzwoni i pyta się ile mamy do obiadu. Reszta pójdzie sobie tam. Myślę, że kontakt też powinien zostać, bo oni są przy strzelnicy, więc tam też muszą pilnować, żeby tam nie zdarzyło się to łodzienie. Sternicy zostają na łodziach, tak? I jedną na tego. Dokładnie tak. A co z OS-em? Nowych ratowników nie to nie mogą podjąć ratowników na łodzi. Co z OS-em? Nie wiem, to jest sędzią, to więc ty musisz wiedzieć, czy spływasz, czy nie. Jeżeli po regatach sędzia też spływa, no to więc ty też spływasz i możesz być na obiad. Znaczy teraz mi podmienili sędziów i czekam na drugiego. No to pytaj się, czy oni do 12:45 tylko są, czy później zostają na wodzie. Jeżeli zostają na wodzie, to ty sobie spłyniesz i pójdziesz na obiad. Rozumiem. Więc ile obiadów na wynos? Proszę, żebyście się określili, bo nie dostałem informacji ostatecznej. Kontra 1 Poczekaj. To możemy do wszystkich sterników na łodziach obiady na wynos plus butelki. Dokładnie, no i wszystko w temacie.
mocno dzisiaj. Kurwa, te tematy w ogóle szły. To Włochy, nie? Tak jak wiemy. No, to Włochy. Może... To znaczy nie no, kurwa, nie Nie, wiem. w ogóle tam takie tematy o tym fakcie Włoszech, o tym fakcie Polsce. Na razie poczekaj sekundę, bo ja mam za bardzo Zapozował, żebyśmy do mnie... Daj z nami do maseczka tak chujowo. Dobra. A warm welcome here from Kruzvika, Poland, as we move on to the second part of this morning's program. We start off with the first heat of the men's pair. You can already see them lining up at the start. We have Italy closest to us in lane 1, Lithuania in lane number 2 with the Stankunas twins, Great Britain in the center lane, lane 3. Then next to them another pair of twins, the Longaric twins from Croatia, lane 4, and lane 5th we have the two rows from Hungary contesting one of two places which will go straight on to the A final. All the rows are called to attention, and we have the green light. Racing is underway, and a good start there from the crew from Lithuania. Great Britain a bit slow off the blocks, but a very good start there from the Croatian pair in lane number 4, Longaric, Patrick and Anton. Looking forward to looking to get a medal at this regatta. They finished a disappointing 4th position at the in this boat class at the Worlds just a couple of months ago, but they'll try to get a medal here in this European Championships. There we look to the British crew looking very composed and very neat, nicely together. Good leg drive and good synchronicity there from Daniel Graham and Matthew Rowe. Who is stroking that boat? Who got a bronze medal at the World Championships in the men's 4? But now rowing in the pair, and we'll go after this shaky start. We move on to the second part of the first 500 meters. Well, we'll see which of these crews had the best start. But it looks good for the crew from Croatia. They are very nicely together, and they will look to get in front of the rest of the crews, and they will try to dominate this race from start to finish. Proszę Państwa, wracamy do Was po krótkiej przerwie w biegu eliminacyjnym mężczyzn w konkurencji dwójek mężczyzn. Na torze pierwszym Włochy, na torze drugim Litwa, na torze trzecim Wielka Brytania, na torze czwartym Chorwacja i na torze piątym reprezentanci Węgier. Zawodnicy zbliżają się do linii 500 metrów. Tutaj na tych porządkowych etapach tego wyścigu stawka wyrównana. Na prowadzeniu niemniej jednak reprezentanci Włoch, tuż za nimi Chorwacja, na miejscu trzecim Wielka Brytania. Zawodnicy w tym biegu walczą o pierwsze dwa miejsca, które dają bezpośredni awans do finału A. Two places to the A final, but plenty of rowing still to come. We also look, of course, to the Stankunas twins from Lithuania, who got a silver medal at the Under-23 Worlds in this event. So they'll be one of the favorites alongside that crew, the aforementioned crew from Croatia, with the Longaric twins. So two twins going for the win, but Great Britain also looking very composed in the center lane, trying to come with the top favorites here to get into the A final. Also still in contention is the crew from Italy, with two members of the Under-23 men's 8 from Racice, now in the pair, Covini and Cordato from Italy, 21 and 22 years old respectively. They are in 4th position, just behind the crew from Great Britain, which still is in 3rd position. And but it's still a very close field there, but it's as we expected, Lithuania racing from lane number 2, the second crew from your right, who has taken the initiative and is steaming ahead in this race and pulling the Italian crew on their right along with them as the Longaric twins from Croatia fade a little, and that's a good sign for the crew from Great Britain to try and get into 3rd position.
Kolejne metry tego wyścigu już za nami. Zawodnicy przekroczyli linię 1000 metrów na prowadzeniu wciąż bez zmian. Reprezentanci Litwy płynący na torze drugim. W tej chwili ponad 2 sekundy przewagi nad Włochami, którzy płyną tuż obok na torze pierwszym. Na miejscu trzecim Chorwacja, na miejscu czwartym Wielka Brytania i na miejscu piątym Węgry. Ale proszę Państwa, te różnice między osadami są wciąż bardzo niewielkie. To 2 sekundy przewagi na pierwszym miejscu Litwa, a kolejno drobne różnice po pół sekundy między pozostałymi osadami. Przypomnę, że w tym biegu liczą się 2 pierwsze miejsca, które dadzą bezpośredni awans do finału A. Na razie największe szanse na ten awans mają reprezentanci Litwy oraz Włosi, natomiast pozostali zawodnicy wciąż wysoko stawce. Widzieliśmy już tutaj podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie 2021 fantastyczne finisze w wykonaniu włoskich osad. Czy będzie tak także w tym biegu, w biegu eliminacyjnym dwójek bez sternika mężczyzn? Przekonamy się już za kilkaset metrów. W tej chwili wydaje się, że Włosi nieco przyspieszyli, zwiększyli tempo wiosłowania i zmniejszyli tą przewagę osady z Litwy i proszę Państwa, powiedziałabym, że ta różnica między tymi dwoma osadami jest naprawdę niewielka. Wydaje się, że na ostatnich metrach tego wyścigu będziemy świadkami fantastycznej walki o zwycięstwo w tym biegu eliminacyjnym. Proszę Państwa, 1500 metrów za nami, Litwy, Włosi, Wielka Brytania. So Lithuania still in the lead with 500 meters to go, but we are approaching the stage of the race where most Italian crews tend to shine because we move towards the sprinting stage. Is the final bit of the race, and a great race here too from Great Britain, who had got their Baubel in front, but they are having some steering difficulties, but they're in third place respectively, and now we see the Italian sprint unfold as they charge towards the line. It is ominous from the crew from Italy, whilst Great Britain is still trying their very best to get their blades out of the buoy line, swinging from left to right and trying to find a steady course down the line. They're in third position, but I don't think they're going to contest for one of 2 places straight to the A final. But we look here to the crew from Lithuania still hammering along. They led from the start, but I am really looking forward to the Italian sprint. They're out of picture now from our commentary position, but will the Italians manage to creep past the Lithuanians in the closing stages? Przekonamy się już za chwilę, jak będą wyglądały ostatnie metry tego wyścigu. Proszę Państwa, widzimy fenomenalny finisz w wykonaniu włoskiej osady, natomiast cały czas atak odpiera Litwa, ale wydaje się, że już te ostatnie metry jednak będą należały do włoskiej osady, czyli Włosi potwierdzili swoje fantastyczne przygotowanie do tych regat w Kruszwicy. Fantastyczny finisz i pierwsze miejsce osady z Włoch, które zagwarantowali sobie bezpośredni awans do finału A. Na miejscu drugim Litwa i to te 2 osady jutro powalczą bezpośrednio o medale, natomiast pozostałe osady, czyli Wielka Brytania, Włosi oraz reprezentacja Węgier, to są osady, które zobaczymy jeszcze dzisiaj w biegach repasażowych. So a great finish there from the Italians, who were almost like amazed when they crossed the line that they crossed it first. There was a bit of looking to their left and right by Paolo Covini to look if they had actually finished first, but they did. They win this first heat, followed by Lithuania, then Great Britain, then Hungary and Croatia, completing the field in 5th position. So on the big screen now we have the results. And that means we can conclude this race and move on to the next heat, because we have the second heat of the men's pair already on the water. We have Greece in lane 1, the Czech Republic in lane 2, Denmark in lane 3, Poland in lane 4 and Romania in lane 5. I proszę Państwa, drugi bieg eliminacyjny w konkurencji dwójek mężczyzn właśnie szykuje się do startu. Na torze pierwszym Grecja, na torze drugim Czechy, na torze trzecim Dania, na torze czwartym Polska, Jerzy Kaczmarek i Damian Józefowicz i na torze piątym Rumunia. Kilka sekund do startu.
So all crews at attention for the start. We have the crew from Greece closest to us, and they're off. They're off in the second heat. A great start by the Greek already. Baubol in front in the first two strokes of this race. Going with them is the Czech Republic right next to them, and a great start by the crew from Denmark, although they have strayed into the buoy line, so it's always a tense few moments to see if they can get back on course, but the crew from the Czech Republic also a bit outside their lane, but all good, and all racing is well and truly underway. Good start as well from the crews on the far side. We see the crew from Poland getting off very well, but I think the best, one of the best starts, if not the best start, is from the crew in lane number 5. The Romanians storming out to half a length lead with just 150 meters gone in this race. I wystartowali, proszę Państwa, szybko, mocno. Wydaje się, że pierwsze metry należały do dwóch osad, do osady z Grecji i do osady z Rumunii, które w tej chwili są na minimalnym prowadzeniu. Bardzo dobrze wystartowała także osada z Polski, Jerzy Kaczmarek, Damian Józefowicz. Jest to osada płynąca na torze 4. W tej chwili wydaje się, że płyną na drugim, trzecim miejscu, tuż obok Danii, która płynie na torze 3. Wydaje się, że na prowadzeniu w tej chwili Rumunia, tuż za nią Grecją i właśnie później Polska, Dania, natomiast są to dopiero pierwsze metry tego wyścigu, tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć. Zawodnicy za chwilę miną linię 500 metrów. So 1.5 minutes into this race, and we can see the crews unfolding their mid-race rhythms, and great rhythm coming from that Romanian crew, but also from the crew from Denmark, with Rattenborg and Valbrink from both called Magnus, but the first name Magnus, but great race there from the Danes, who were 12th in the under 23 men's 4 in 2019, switching to the pair, and they are currently in, I think, second position behind the fast crew from Romania. And sandwiched between those two crews is the young crew from Poland, who got an 11th in the men's 8 in Racice, but also switching to the pair. They're currently in third position, with the crew from Greece dropping back slightly, as is the crew from the Czech Republic, which has some difficulties staying in the lane, but also keeping up with the rest of the field, because the pace is really high, and the speed is being set there by the Romanian crew on the left of your screen, looking very composed, nicely together. And going with them is that crew from Poland, who is trying to get alongside the crew from Denmark. As you can see here from the drone pictures, it's everything to play for. It's Baubol for Baubol between the Polish crew and the crew from Denmark, and half a length in front of those two crews. On your left is the crew from Romania, who are in the lead, but I think that Polish crew is looking ominous and very fast as they creep past the crew from Denmark into second position. Dużo emocji na chwilę przed linią 1000 metrów, proszę Państwa, na prowadzeniu Rumunia, ale ta przewaga Rumunii wcale nie jest duża. Na drugim miejscu Polska, Jerzy Kaczmarek oraz Damian Józefowicz tutaj zaciekle walczą o miejsce w finale, a w konkurencji dwójek bez sternika mężczyzn tuż za nimi Dania, więc proszę Państwa, te trzy osady tak naprawdę z bardzo niewielkimi różnicami płyną po zwycięstwo w tym biegu. Na linii 1000 metrów Rumunia z czasem 3 minuty 10 sekund, na miejscu drugim Polska czas 3 minuty 11 sekund i na miejscu trzecim Dania 3 minuty 12 sekund, więc teraz widzimy właśnie na obraz z drona, jak niewielkie różnice między tymi trzema osadami, które zaciekle walczą o te pierwsze dwa miejsca dające bezpośredni awans do finału A. Cały czas minimalnie z przodu Rumunia, ale proszę Państwa, wydaje się, że to Polacy w tej chwili płyną nieco szybciej i z każdym chwytem minimalnie zmniejszają przewagę Rumunii. Jerzy Kaczmarek, Damian Józefowicz, trzymamy kciuki. Lovely drone footage just a couple of seconds ago, and now we look to the Romanian crew in lane 5 and the crew alongside them, the Polish crew, who are having a great tussle for first position. The Romanians still out in front, but not by much. It's half a length in front. You saw them make a little move when the Polish crew came
and try to get alongside them. But another push there from the Polish crew, perilously close to the buoy line, but they have great speed in this part of the race. They are trying to get level with the Romanian crew, quarter length behind, and the Danish crew almost a length back already, and the two crews on the right hand side of your screen, Greece and the Czech Republic, finding the pace a bit too hot at this moment, but we move to the finishing part of this race. They're almost inside the Red Buoy area. Romania still leads, but not by much, and watch for that Polish crew. They're really flying. Proszę Państwa, kolejne metry za nami, na prowadzeniu wciąż Rumunia, natomiast ta przewaga ponownie nieco się zmniejszyła. Co ciekawe, i Rumunia, i Polska powiększyły swoją przewagę nad Danią, tak więc wydaje się, że te dwa miejsca dające awans do finału A w tej chwili należą do Rumunii i Polski, natomiast do końca wyścigu jeszcze 300 metrów. Poczekajmy na ten finisz, bo może się okazać, że któraś z tych osad szykuje naprawdę mocny finisz i może zmienić kolejność, w której w tej chwili płyną. Jeszcze 200 metrów tutaj wciąż na prowadzeniu bez zmian. Rumunia tuż za nimi Polska. Rumunia teraz nieco powiększyła swoją przewagę i pół łódki przewagi nad Polską. Polska w tej chwili na drugim miejscu, Jerzy Kaczmarek, Damian Józefowicz. Natomiast ich przewaga nad osadą z Danii nieco się powiększyła. Wydaje się, że osada z Danii w tej chwili właśnie odpuściła, zmniejszyła tempo i stwierdziła, że zatrzyma siły na popołudniowy repasaż, gdzie tam będzie walczyć o swoje szanse na walkę o medale. Ostatnie metry tego wyścigu i właśnie teraz linię mety przekroczyła osada z Rumunii i na miejscu drugim Polska. Tak więc te dwie osady, Rumunia i Polska, na pewno w finale A Mistrzostw Europy w wioślarstwie 2021 do lat 23. So Romania and Poland through to the A final. The Danes finishing third, followed by the Greeks in fourth and the Czech Republic in fifth. And a little wave there from the crew from Poland to their Romanian competitors. They had a great race, but in the end Romania did enough to get ahead, and the Polish crew with 100 meters to go eased off a little because they were perfectly safe and through to the A final. But great racing here in this second heat of the men's pair, and that concludes the heats for the men's pair, and we move on to the women's doubles, and I think those crews are already lined up, and they're more than lined up actually, as we see the results of the men's heat on the big screen. We have Great Britain, Lithuania, Austria, Switzerland and Belgium in that first heat of the women's double already underway and past the 1,000 meters, and I think believe that the crew from Lithuania is currently in the lead. Proszę Państwa, pierwsze 1000 metrów pierwszego z dwóch biegów eliminacyjnych dwójek podwójnych kobiet już w torze. Tutaj 5 osad walczy o pierwsze dwa miejsca dające bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym jest to reprezentacja Wielkiej Brytanii, na torze drugim Litwa, na torze trzecim Austria, na torze czwartym Szwajcaria i na torze piątym Belgia. 1200 metrów tego wyścigu już za nami na prowadzeniu. Litwa na miejscu drugim, Szwajcaria i proszę Państwa, te dwie osady kulka w kulkę walczą o prowadzenie już na 700 metrów przed linią mety. Na miejscu trzecim Wielka Brytania w tej chwili traci 2 sekundy do prowadzących zawodniczek, natomiast tutaj jeszcze może się wiele wydarzyć, jako że zawodniczki wchodzą na te ostatnie finiszowe metry. Na prowadzeniu wciąż bez zmian reprezentacja Litwy w tej chwili nieco powiększyła swoją przewagę nad płynącymi Szwajcarkami i czyżby reprezentacja z Wielkiej Brytanii w tej chwili płynęła na drugim miejscu? Wydaje się, że tak, natomiast o to zwycięstwo albo drugie miejsce w tym wyścigu także mocno walczy osada z Belgii. So already 5 minutes underway, and I think we've just passed the 1500 meter mark in the first heat, and Lithuania still out in front by quite a margin, by almost well, more than a boat length ahead of the other crews. I think Great Britain or Belgium perhaps even in second position. But already 3 seconds back, and then it is the crew from Switzerland, followed by the crew from Great Britain, and then Austria currently in 5th
fifth position. But Lithuania doing what we expected that crew to do. It is a very new crew, but they already looked very good in the first part of this race, and they only have to maintain this rhythm and this cohesion to get the first place in this heat. And just 1 and 2 from this heat go straight onto the A final, which means good news for Lithuania, who have that first position firmly within their grasp. But on the far side of the lake, we see a great battle developing between Switzerland and Belgium for that all-important second position, with Switzerland moving through to claim that second position, and the Belgians having the work to do to get back at them. Proszę Państwa, duże emocje na 300 metrów przed linią mety, na prowadzeniu wciąż bez zmian. Fantastyczne przygotowanie Litwinek do Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. One tutaj już w tej chwili z 3-sekundową przewagą mkną po zwycięstwo i o bezpośredni awans do finału. Natomiast ciekawa i emocjonująca walka o drugie, trzecie miejsce w tym wyścigu. Belgia, Szwajcaria i Wielka Brytania, chociaż wydaje się, że Wielka Brytania w tej chwili traci już łódkę dodającego miejsce awansu do jutrzejszego finału. Proszę Państwa, zawodniczki zbliżają się do linii mety. Na pierwszym miejscu Litwa, na miejscu drugim Szwajcaria i to te dwie zawodniczki na pewno zobaczymy w finale. Pozostałe czeka walka w dzisiejszym repasażu. So a great race and a lovely sprint there and a great battle between Switzerland and Belgium for that second position, but in the end it was Switzerland who took second place in front of Belgium and Great Britain, and we see the crew from Austria just crossing the line in fifth. But Lithuania, despite being quite tired, you could see the strain in the last bit of the race on their faces. They take the win in this heat and can prepare for the A final tomorrow. What a great race, and we already look forward to the second heat of this event, because the next heat is well and truly underway. We have Italy in lane 1, a crew which is very young and makes his debut here at the under 23 Europeans. Next to them, another very inexperienced crew from Germany in lane 2. Greece in the center lane, lane 3, and then next to them it's Hungary in lane 4, and the crew from Romania is in lane number 5. Proszę Państwa, za linią 1000 metrów już drugi bieg eliminacyjny w konkurencji dwójek podwójnych kobiet. Na torze pierwszym Włochy, na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Grecja, na torze czwartym Węgry i na torze piątym Rumunia. Proszę Państwa, zawodniczki właśnie w tej chwili minęły linię 1500 metrów i na prowadzeniu fenomenalna osada z Grecji, która płynie na torze trzecim. Pokonały one pierwsze 1500 metrów w czasie 5 minut 10 sekund i mają już ponad 3 sekundy przewagi nad płynącymi na miejscu drugim reprezentantkami Rumunii. Proszę Państwa, osada z Grecji jest to najmłodsza osada w tej stawce, najmniej doświadczona, jednak tutaj przyjechała w fantastycznej formie do Kruszwicy powalczyć o medale Mistrzostw Europy. Jeszcze 400 metrów do końca wyścigu na prowadzeniu wciąż bez zmian Grecja, Rumunia i Niemcy. So you just saw a replay of the start of the next race, which is the men's doubles, but we have some racing in the women's double sculls. The second heat still left to do. There was a great start from the crew from Greece, with lots of experience there in the stroke seat by Evangelina Fraku, which she has several medals from junior and under 23 racing already in her bag, but they are racing a very tight race with a fast Romanian crew on the far side with just 100 meters left to row. It's stroke for stroke, and you can see the crews looking towards their left and right to see if they have the upper hand. It's still Greece, I think, in the lead, but it's just half a length, and the Greek crew really pull out everything to remain in front. They take first place into the A final, followed by Romania. And then it's a long wait. It's a long wait until the third place crew from Germany crosses the line, with Hungary and Italy are definitely out of it, and they'll have to contend a wrap. With Germany now crossing the line in third, and then it will be Hungary, and then the Azzurri from Italy will be fifth.
Grecja, Rumunia. W takiej kolejności dopłynęły pierwsze dwie zawodniczki w konkurencji dwójek podwójnych kobiet i to te dwie osady zobaczymy na pewno w jutrzejszym finale, a pozostałe zmierzą się w popołudniowym repasażu. A w torze już kolejny bieg, pierwszy bieg eliminacyjny w konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn i tutaj 6 osad walczy o bezpośredni awans do finału A. Tylko pierwsza osada, tylko zwycięzca w tym biegu wywalczy sobie ten awans. Na torze pierwszym reprezentacja Chorwacji, na torze drugim Grecja, na torze trzecim Łotwa, na torze czwartym Rosja, na torze piątym Mołdawia i na torze szóstym Białoruś. 1000 metrów tego wyścigu za nami, na prowadzeniu Rosja, na miejscu drugim Grecja i na miejscu trzecim Mołdawia. Te różnice między pierwszą trójką są na razie bardzo niewielkie. Przypomnę, że tylko pierwsza osada zapewni sobie bezpośredni awans, więc jest o co walczyć w tym wyścigu. So now we can pay attention to the first heat of the men's doubles, which is well and truly underway. We have Croatia in lane 1, Greece lane 2, Latvia in lane 3, Russian Federation in lane 4, Moldova in 5th, in lane 5, and Belarus in lane 6 on the far side of the lake. And we look towards the times already past the 1500 meters. And I think it's the crew from Greece in the lead by a couple of lengths, perhaps even clear water over Belarus. Russia in third position, then the Moldovan crew in fourth, and the very fast start from the crew from Croatia is they can't see, they have dropped off the pack because they are in fifth and Latvia in sixth, way back, 21 seconds behind the leading crew from Greece, who are looking very comfortable now. You can see them in the right hand corner down in your screen. They look very dynamic, lots of power coming off the end of the blade, and they can look back and already they have several lengths of clear water over the crew from Belarus in second position, which is itself more than a length up on the crew from Moldova in third. Ostatnie 250 metrów tego wyścigu i proszę Państwa, zaraz zawodnicy miną linię mety. Tutaj ostatnia walka, ostatnie metry tego wyścigu. Proszę Państwa, na prowadzeniu wydaje się być cały czas osada z Grecji, która mocno rozpoczęła i ten świetny performance dowozi do końca tego wyścigu. Proszę Państwa, 2-3 łódki przewagi i właśnie w tym momencie Grecy zapewnili sobie bezpośredni awans do finału. Na miejscu drugim płynąca na torze szóstym osada z Białorusi, na miejscu trzecim płynąca na torze piątym Mołdawia. Natomiast te dwie osady już zobaczymy w popołudniowym repasażu. Great start of the regatta for the Greek men's double there. They won their heat in emphatic style, followed by the crew from Belarus. And I think the crew from the Russian Federation was third, and we just saw the fast and furious finish from the crew from Latvia, who have just crossed the line. So great racing from all these crews. And the second heat of that event, the men's double, already underway. We have Romania in lane 1. Next to them is a relatively untested crew from Germany in lane 2. Switzerland in lane 3, Great Britain in lane 4, and Lithuania in lane 5. Those 5 crews for just one place into the A final. And the question is which of these crews will join Greece straight into the A final, and which crews will have to contend the rep later today. So everything to play for as we now look to the summary sheet of the second heat, with Romania closest to us, and we can see on this lovely overview that the racing has started. But first, a quick replay of the starting procedure, with a very even start by all the crews, but a quick couple of strokes there from the crew from Romania, quickly off the blocks, and also a very good start from the crew from Germany as well. And moving past the first 500 meters, it is the crew from Great Britain actually who has taken the lead.
Kto dołączy do Grecji w finale Mistrzostw Europy w konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn? Na razie największe szanse w drugim biegu eliminacyjnym ma na to Wielka Brytania. Tutaj 5 osad walczy o to zwycięstwo. Na torze pierwszym jest to Rumunia, na torze drugim Niemcy, na torze trzecim Szwajcaria, na torze czwartym Wielka Brytania i na torze piątym Litwa. Proszę Państwa, na półmetku tego wyścigu to Wielka Brytania z czasem 3 minuty 2 sekundy prowadzi ten wyścig. W tej chwili nieco powiększyła swoją przewagę niż na pierwszych metrach tego wyścigu i wydaje się, że tutaj przyjechali oni po zwycięstwo w tym biegu. Na miejscu drugim Niemcy, natomiast do prowadzących Brytyjczyków tracą w tej chwili 6 sekund. Jest to spora przewaga. Na miejscu trzecim Litwa, na miejscu czwartym Rumunia i na miejscu piątym Szwajcaria. Natomiast do końca wyścigu jeszcze 650 metrów. Czy któraś z tych osad będzie w stanie zabrać zwycięstwo Wielkiej Brytanii? Jej przewaga jest naprawdę wielka, więc wydaje się, że wynik tego wyścigu jest już przesądzony. Wow, what a middle thousand there from the crews, the boys from Great Britain, Nathan Hill and Callum Dixon, a new crew, Nathan Hill is making his under-23 debut here at the European Championships at under-23s, and he's looking absolutely fabulous, way up on the rest of the field, but not letting up at all. The crew from Great Britain still hammering along in that lovely flowing rhythm. A bit raggedy at the front. The blades don't go, they don't really catch very nicely together, but they have great power, and and they already have a great lead with 5 minutes into this race. They have multiple lengths of clear water, and I think they're also already easing up a bit. They still have 400 meters left to row, but look at the advantage they have. 8 seconds over Germany, 11 seconds over the crew from Lithuania in lane number 1, and to the left-hand side of the crew from Great Britain, there is that crew from Lithuania. So Romania and Lithuania perhaps trying to get in third or fourth, but just one place through to the A final, and that no doubt will go to Great Britain. I can't really see anything happening to that crew from Great Britain. They're already into cruising mode into the final few meters as they come towards us at the finishing tower. It's a magnificent race here from the boys from Great Britain, which will take them through to the A final. Ponad 9 sekund przewagi Brytyjczyków w tej chwili nad pozostałą stawką. Płynący na torze czwartym Brytyjczycy przyjechali tutaj do Poznania w fantastycznej formie. Widzimy ich spokojne tempo wiosłowania, ale długie i silne pociągnięcia w tej chwili zapewniają im awans do finału, a w konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn. I właśnie w tej chwili przekroczyli oni linię 2000 metrów. Na miejscu drugim reprezentacja Niemiec, na miejscu trzecim Rumunia-Litwa. Poczekam na oficjalne wyniki, aby potwierdzić Państwu, kto zajął trzecie miejsce w tym wyścigu. Natomiast wszystkie te osady zobaczymy w popołudniowej walce w repasażu. And the Swiss double just finishing their heat. And just a quick reminder here from us at the Finnish Tower to all crews that if you finish your racing, you're supposed to keep the big red boys of the course to your right-hand side, so your stroke side, and you should row back to your to the pontoons on the as close to the bank as you can, so you don't interfere with any of the racing. Having said that, we go to race number 24 of the day, which is another preliminary race of the women's four. This time we have Germany in lane 1. Next to them is a very good crew from Romania in lane 2, Italy in lane 3, Poland lane 4, Great Britain in lane number 5, and the Russian Federation on the far side of the course in lane number 6. And we already see some lovely drone footage here on our screens, and I think a very good start there from the crew from Romania. Proszę Państwa, już za linią 500 metrów kolejny bieg eliminacyjny podczas
Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Tutaj 6 osad walczy o zwycięstwo w tym biegu. Na torze pierwszym osada z Niemiec, na torze drugim Rumunia, na torze trzecim Włochy, na torze czwartym Polska w składzie Anna Podszulska, Izabela Pawlak, Zuzanna Lesner oraz Weronika Kazimierczak. Na torze piątym Wielka Brytania i na torze szóstym Rosja. Zawodniczki właśnie przekroczyły linię 1000 metrów na prowadzeniu, na pewnym prowadzeniu. Reprezentacja Rumunii w czasie 3 minuty 11 sekund pokonała ona pierwsze 1000 metrów tego dystansu, natomiast na miejscu drugim Polki. Polki w składzie Anna Podszulska, Izabela Pawlak, Zuzanna Lesner oraz Weronika Kazimierczak płyną na drugim miejscu. Do prowadzących tracą w tej chwili 4 sekundy. Za nimi płyną Brytyjki. Brytyjki, które w tej chwili tracą do Polek 3 sekundy. Zobaczymy, jak będą wyglądały ostatnie metry tego wyścigu. So great race, as you heard there from the Polish crew in the second position. All these four women were in the women's 8 in Racice, where they finished 4th, and they'll be looking to get a medal on home water. But it's the crew from Romania with several bronze medalists from the World Championships, the under-23s in Racice, in bow and stroke seat, and those middle 2 seats are being taken up by 2 women who had also doubled up in the women's 8 for Romania, and who are also Olympians because they finished 6th in the women's 8 in Tokyo just a couple of weeks ago. But a great race as we expected from the Romanians, well out in front, and a very handy second position there from the crew from Poland in lane number 4, and next to them is that crew from Great Britain, coached by Richard Chambers, the former lightweight rower, who is guiding these women in their under-23 debut race here in Krušvica. But we look towards the crew from Romania, and we see so many great crews from Romania. They are really strong at the under-23s, as they used to at this European event last year in Duisburg. They also got 5 gold medals and were just beaten in the medal tally by Italy. But we expect a lot from these crews from Romania. Just a few hundred meters left to go, and I'll hand you back over for some Polish commentary then. 350 metrów do końca tego wyścigu, na prowadzeniu wciąż bez zmian. Rumunia, która w tej chwili już ponad 6 sekund przewagi, natomiast nasze oczy kierują się na tor numer 4, gdzie płyną Polki Anna Podszulska, Izabela Pawlak, Zuzanna Lesner oraz Weronika Kazimierczak. Tutaj w świetnej formie przyjechały do Kruszwicy, aby walczyć o medale Mistrzostw Europy. Polki płyną dobrze, Polki płyną równo, płyną mocno, płyną silnie, płyną razem. Zobaczymy, jaką formę przygotowały na jutrzejszy finał. Ten wyścig prawdopodobnie zakończą na drugim miejscu, natomiast ten jutrzejszy dzień to będzie zupełnie nowe rozdanie, zupełnie nowa jakość dnia i zobaczymy, co to da Polkom w jutrzejszej walce o medale. So the Romanians cross the line, and then it will be the home favourite, the Polish crew finishing second, and just a length and a bit of clear water behind the Polish crew will be the crew from Great Britain in third position. Then Germany crosses the line in 4th, and the Azzurri from Italy will finish 5th, and I think the crew from Russia, the 6th place finishers in this event in Racice, will complete the field in their 6th position. And they cross the line as we speak, so a very fine race by the Romanians and a good race from the home favourites, which is plenty to look forward to tomorrow in the final, when this race will contend a gold, silver and bronze medal. I jeszcze raz gratulacje dla Polek za drugie miejsce w tym biegu eliminacyjnym, a my możemy przejść do kolejnego biegu w konkurencji czwórek mężczyzn. Tutaj 6 osad powalczy o bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym jest to reprezentacja Szwajcarii, na torze drugim Litwa, na torze trzecim Polska w składzie Patryk Wojtalak,
Emil Jackowiak, Przemysław Vanat oraz Oskar Streich. Na torze czwartym Włochy, na torze piątym Rumunia i na torze szóstym Niemcy. Zawodnicy przekroczyli już linię 1000 metrów. Na prowadzeniu reprezentacja Rumunii, natomiast tuż za nimi płyną Polacy, proszę Państwa. Niecałe pół łódki przewagi Rumunii, natomiast jest to dopiero półmetek tego wyścigu. Tutaj dużo może się wydarzyć. Te dwie osady wyraźnie z przodu, czyli Rumunia i Polska. Włosi na trzecim miejscu, na miejscu czwartym Szwajcaria, na miejscu piątym Niemcy i na miejscu szóstym reprezentacja Litwy. Przypomnę, że w tym wyścigu liczy się tylko zwycięstwo, ponieważ tylko zwycięstwo daje bezpośredni awans do finału A, więc Polacy, liczymy na Was. Wiemy, że zostawiliście na ostatnie metry tego wyścigu na pewno dużo sił i chęć walki o zwycięstwo. So a strong performance from the crew from Romania. Again, we have another crew stacked with medals at the under 23s, but also at the Olympic we have Stefan Berariu from Romania as Olympic silver medalist in the bow seat of that Romanian crew, and two crew members from the men's eight, the Olympic men's eight from Romania in the two-stroke seats, and they are really hammering down the course, being followed by the crew from Poland, who also double up in the eight, and they're in second position at this stage of the race. And going with them, it's a very tight race between the two crews. The crew from Italy and I think the crew from Lithuania, who are really fighting it out for the minor places. But we look at the back of yet another very fast crew from Romania, who are in the lead and look to be not really relaxing. They do have to work for their lead, but it looks so composed, such mature racing from these guys who are relatively young still at just 22, 21, 20 and 22 years old, so relatively young athletes in absolute terms, but perhaps their last year at the under-23s, and they are really storming away from the rest of the field, taking another length of clear water in the third 500, and the crew from Poland clinging on for second, and I think it's the crew from Switzerland who have made a comeback and are actually in third position. Proszę Państwa, duże emocje na ostatnich metrach tego wyścigu. Kolejna fenomenalnie przygotowana do Mistrzostw Europy osada z Rumunii. W tej chwili widzimy ich na kamerze, długie pociągnięcia. W tej chwili zapewniają im zwycięstwo i bezpośredni awans do finału A w konkurencji czwórek bez sternika mężczyzn. Fantastyczne przygotowanie tej osady. Na drugim miejscu dopływają Polacy Patryk Wojtalak, Emil Jackowiak, Przemysław Vanat oraz Oskar Streich. W tej chwili minęli linię 2000 metrów i zobaczymy tą osadę oraz pozostałe osady płynące w tej stawce w popołudniowych repasażach. So Switzerland getting the third place here in the heat, followed by the crew from I think that's Italy. Yes, and Germany finishing fourth, and fifth, I must say, and sixth will go to the crew from Lithuania, who are cruising across the line. So a nice second place there for the crew from Poland, but that does mean they have to contend the rep. But that second place finish will put them in very good position for the race to get them into the A final this afternoon. Next up will be the second heat, where 5 crews will contend for that one place into the A final. Belarus in lane 1, Hungary will race from lane 2. The Czech Republic is in one of the center lanes. Greece in 4, and the Russian Federation will race from lane number 5. And just a quick view there of the course, and these crews already underway. And the crew from, I think that's the crew from Hungary, who had a very good start, followed by Greece, then Russia in third position at the first 500, and then Belarus and the Czech Republic completing the field. But it's still very close with just 500 meters gone. It's everything to play for, but a great start there from the crew from Hungary.
Proszę Państwa, bardzo wyrównane pierwsze 500 metrów drugiego biegu eliminacyjnego w konkurencji czwórek mężczyzn. Na prowadzeniu Węgry, na miejscu drugim Grecja, na miejscu trzecim Rosja, natomiast te różnice między osadami są naprawdę bardzo niewielkie. Zawodnicy wpłynęli teraz na linię 1000 metrów i to, proszę Państwa, osada z Grecji wyszła na prowadzenie w tym wyścigu. Na miejscu drugim Białoruś i na miejscu trzecim Rosja, natomiast te różnice są naprawdę bardzo niewielkie, także wysoko w stawce osada z Węgier i to te osady będą walczyć o te pierwsze miejsce dające awans, bezpośredni awans do finału A w tej konkurencji. Do końca wyścigu jeszcze 800 metrów. Co ciekawego wydarzy się na ostatnich metrach tego wyścigu? 1,000 meters gone, and it's still the same 1, 2, 3. Still Greece, Belarus, and Russia, and the Russian Federation. Those athletes also raced at the World Championships in Rachice, but then they just missed out on the medal, finishing 4th, and they definitely look to get a medal of some description tomorrow. But they'll have to up their game a little because they are trailing in 3rd, and the lead is still firmly within the hands of the Greek crew, followed by Belarus. And then Russia, Hungary in 4th position, and the Czech Republic currently 5th. But we can see the crews here from the lovely drone footage again. It's so good to see that we have this footage now. We can see the racing. We can also see that the crew from the Czech Republic is having some difficulties keeping straight in their lane. But it is the crew right beside them from Greece who are really hammering along. Very nice rhythm there, dynamic, short, but very powerful on the water from the crew, from that Greek crew. And they are making their move towards the front of the field, trying to put some more distance into the rest of their competitors to get that single spot into the A final. Just past 1500 meters, it's still Greece, Belarus in 2nd, and the Russian Federation a couple of seconds behind. So I think that crew from Belarus might be, if they have a good sprint, they might even pass the crew from Greece, but then they'll have to up their game with just 400, perhaps even less, 350 meters still left to go. It's a fight to the line between Greece and Belarus. Proszę Państwa, duże emocje na 400 metrów przed linią mety. Te dwie osady, Grecja i Białoruś, walczą o zwycięstwo w tym biegu i o bezpośredni awans do finału A. Cały czas wydaje się, że z przodu pozostaje osada z Grecji. W tej chwili pół łódki przewagi nad płynącymi na torze pierwszym reprezentantami Białorusi. Natomiast tutaj pozostało jeszcze 300 metrów do końca tego wyścigu. Która z tych dwóch osad zgarnie zwycięstwo? Wydaje się, że wciąż z przodu pozostają Grecy, natomiast reprezentacja Białorusi na pewno nie odpuszcza, cały czas walczy, tak jakby zwiększyli teraz tempo wiosłowania. Czy stać ich na to, aby na tych ostatnich metrach wywalczyć zwycięstwo? Prawdopodobnie już trochę za późno, aby o to zwycięstwo walczyć i to do Grecji pójdzie to pierwsze miejsce, bo właśnie teraz przekroczyli oni linię mety. So Greece with a very fast finish take the win in this first heat, and when I looked at this crew in the race, I thought they look a bit like that men's four that raced in the London Olympiad in terms of style and the way they move their boat. But it's great to see that these young athletes who made their under-23 debut here in this race had a great race and take the win and secure their place into the A final tomorrow. Great race too from Belarus. They didn't have enough at the end to upset the Greek crew and get that first place, but great race from them. But we'll see them with the other crews, Russia, Hungary and the Czech Republic later today in the rep.
Yes, and on the big screen we can see the replay of the start of the lightweight women's double, another preliminary race. So these crews are just racing to get some experience here on the water of the Gopla Lake here, and just moving along. 3 minutes in this race already gone, and we have Turkey still currently in the lead. They lead Italy by just over 7/10 of a second, then followed by Russia. Hungary in 4th, and 5th is the crew from Poland, which will be closest to us from our commentary position. Proszę Państwa, kolejny bieg dzisiejszego dnia to jest dwójka podwójna kobiet kategorii lekkiej. Tutaj 5 zawodniczek walczy o zwycięstwo w tym biegu. Na torze pierwszym Węgry, na torze drugim Rosja, na torze trzecim Włochy, na torze czwartym Turcja i na torze piątym Polska. Zuzanna Jasinowska oraz Wiktoria Kalinowska. Proszę Państwa, 1000 metrów tego wyścigu za nami i na prowadzeniu Turcja, na miejscu drugim Włochy, na miejscu trzecim Rosja i Polska w tej chwili na torze czwartym. Natomiast jest to bieg testowy, który ma za zadanie po prostu sprawdzić, w jakiej formie zawodniczki przyjechały. Nie wiemy, czy one płyną na 100% swoich możliwości, czy po prostu testują swoje konkurentki, sprawdzają, jak one przygotowały się do tego wyścigu, więc tak naprawdę wszystko rozegra się jutro w biegu finałowym dwójek podwójnych kobiet kategorii lekkiej. Kolejne metry za nami i na prowadzeniu wciąż bez zmian Turcja, trochę za nimi Włochy, na miejscu trzecim Rosja i na miejscu czwartym Polska. Wiktoria Kalinowska oraz Zuzanna Jasińska. Yes, still in the lead, and very nice images to great footage from above the crews. It's great drone footage here. We can see the crew from Turkey who are leading the fields, and of course that's no surprise to anybody, because Oslu and Osbay from Turkey are the reigning under 23 champions in this event. They took the gold medal in Račice, and they also raced at the World Cup in Zagreb at the beginning of the season, and there they clinched a bronze medal earlier this year. Going with them is that crew from Italy with 2 gold medalists from the lightweight women's quad, now into the double, and they trail the Turkish double by about a length and a half of clear water, followed by the crew from the Russian Federation, which is a new crew, an untested crew of some sorts, but there is lots of under 23 experience. Maria Rakova, for example, stroking that crew, has a bronze from the under 23, so plenty of experience in that Russian crew too. The Polish crew also bronze medalists in Račice in this event. Just a couple of months ago, so this event is pretty much stacked. We don't have many crews competing, but the quality of this field is really high, and it's great to see a crew from Turkey leading the field. 1500 meters gone, and I think the Turkish crew even extend their lead slightly in the third 500. Tak, tutaj już dużo większe różnice między osadami wpływającymi na te ostatnie metry tego wyścigu. Na prowadzeniu Turcja linię 1500 metrów przekroczyła ona z czasem 5 minut 17 sekund i w tej chwili spłynie z ponad 4-sekundową przewagą. Turcja przyjechała tutaj w dobrej formie do Kruszwicy na Mistrzostwa Europy i pewnie jutro w biegu finałowym także będzie mierzyła w zwycięstwo. Na miejscu drugim Włochy, na miejscu trzecim Rosja, natomiast te dwie osady już tracą 4, 5, 6 sekund do prowadzących Turczynek. And here we see the class of the Turkish crew, and a great battle unfolding between Russia and Italy. 2 crews with plenty of experience, but I think the Russian crew is steadily creeping up on the Italians. Out in front and right in front of our commentary position now, it's the Turkish crew who look very much in control of this race. They cross the line a length and a half clear from the Azzurri in second position. Then it's the Russian Federation just shy of a length back off from the Italians, and then the home favourites finish 4th in this preliminary race, and the crew from Hungary 5th at the World Championships in Račice a while back. They finish in 5th, and they complete their first race of the regatta.
So a nice race there from Turkey and Italy, Russia, Hungary and Poland. That's the order, and we move on to the equivalent event in the lightweight men's double. Proszę Państwa, komplet zawodniczek już na mecie. Polki ukończyły wyścig na 4. miejscu, Zuzanna Jasińska oraz Wiktoria Kalinowska. Natomiast my możemy przejść już do kolejnego wyścigu w konkurencji dwójek podwójnych mężczyzn kategorii lekkiej i przed nami 2 biegi eliminacyjne w tej konkurencji. W pierwszym biegu eliminacyjnym zobaczymy 6 osad. Na torze pierwszym Grecja, na torze drugim Turcja, na torze trzecim Niemcy, na torze czwartym Dania, na torze piątym Czechy i na torze szóstym Polska, Jakub Byczek oraz Łukasz Piasecki. W tym biegu tylko zwycięstwa awansuje bezpośrednio do finału A. I proszę Państwa, na półmetku na razie największe szanse na zwycięstwo ma osada Grecji płynąca na torze pierwszym. Pierwszy dystans, pierwszą połowę dystansu pokonała ona w czasie 3 minuty 6 sekund. 2 sekundy za nimi Turcja i tuż za nimi Polacy Jakub Byczek, Łukasz Piasecki. Jest to osada, która jest dobrze znana z mocnego, silnego finiszu, tak więc możemy się spodziewać jeszcze walki, ciekawej walki o zwycięstwo w tym biegu. 1200 metrów za nami na prowadzeniu wciąż osada z Grecji. So as you just heard, the lightweight men's double contested this first heat, in fact contested by Greece, Turkey, Germany, Denmark, the Czech Republic and home favourites Poland. And another quick crew from Greece, fast opening of the first half of this race by the Greek in 3:06.266, which is a very quick time. They're almost 2 seconds up on the crew from Turkey in second position, followed very closely by the home favourites, the Polish crew, in third position at the 1,000. Then the Czech Republic, Germany in fifth, and the Danish crew dropping off the pack a bit in the first half of this race. And it's great to see another drone footage here. We look to the Polish crew on the left-hand side of our screen, and now coming into view on the right-hand side is the two crews battling it out for the first position. It's the crew from Greece and Turkey who are going absolutely stroke for stroke. Every single stroke they put all their effort into it. It's I think the crew from Greece just in front at the 1500, but the momentum definitely was with Enes Hok and Sefik Kakmak from Turkey, who just passed the Greek crew in when they moved into the Red Bull area. Dużo emocji na ostatnich 300 metrach tego wyścigu. Proszę Państwa, kulka w kulkę Grecja i Turcja walczą o pierwsze miejsce w tym wyścigu, o pierwsze miejsce dające awans do finału A. Polacy w tej chwili na trzecim miejscu. Jakub Byczek, Łukasz Piasecki tracą niecałą sekundę właśnie do prowadzących Greków, Turków. Tutaj do końca wyścigu zostało już tylko 200 metrów, więc tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć, jako że osady jeszcze przyspieszyły, jeszcze zwiększyły tempo wiosłowania, ale wydaje się, że to zwycięstwo jest już pewne. Wow, what a mighty move there from the Turkish crew when they came into the last 250. They absolutely destroyed the crew from Greece, which was leading up until that point, but they really went off like a rocket and won this heat by several lengths of clear water. Second place will go to that very young crew from Greece, with the two 18-year-olds making their debut here. And on the far side, it was a very close finish between the Czech Republic and Poland. And I think Poland just won the battle for third. Then it's Germany finishing fifth, and the crew from Denmark complete the field in place number 6 in this heat. Niesamowity finisz w wykonaniu osady z Turcji, która po właśnie wspaniałym ostatnich 200 metrach wywalczyła zwycięstwo i z czasem 6 minut 26 sekund awansowała bezpośrednio do finału A. Na miejscu drugim Grecja i na miejscu trzecim Polacy Jakub Byczek, Łukasz Piasecki. Jeszcze tego popołudnia zobaczymy ich w biegu repasażowym.
So here it is, the second heat of the lightweight men's doubles. We have Italy racing from lane 1, Austria from lane 2, Portugal from lane 3, the defending European champions Belgium in lane 4 and Switzerland in lane 5. And a quick replay there from the first strokes of the second heat, and a nice even start there. And we'll look towards the crew from Belgium, because Marlon Colpaert and Thibaut Vivet from Belgium are the hot favorites to watch in this race. And passing the 1,000 meters, they have really proved themselves to be the favorites, crossing the line the 1,000 meter mark first, and well over a second clear from second place Switzerland, who are in turn like 2.5 seconds in front of Italy, followed by Austria and Portugal. Kto dołączy do Turcji w finale A dwójek podwójnych mężczyzn kategorii lekkiej? W drugim biegu eliminacyjnym walczy o to 5 osad. Na torze pierwszym Włochy, na torze drugim Austria, na torze trzecim Portugalia, na torze czwartym Belgia i na torze piątym Szwajcaria. Na razie największe szanse na ten awans ma fantastycznie płynąca osada z Belgii, która w tej chwili ponad 1,5 łódki przewagi nad płynącymi tuż obok Szwajcarami, którzy płyną na drugim miejscu. Tutaj jeszcze do końca wyścigu 800 metrów, więc wiele może się wydarzyć, ale to właśnie osada z Belgii wydaje się, że w tym biegu walczy o zwycięstwo. So moving into the third quarter of the race, Belgium still well out in front, as you can see on the big screen, but lovely battle here for second, third and fourth, with the crew from Switzerland in second position, but not by much. It's that Swiss crew, sixth place at the World Championships in Racice, who are still in second position, but to their right there are two crews, Italy and Austria, fighting their way back to the front of the field, with the crew from Austria currently in third position, and the Italians in lane 1 in fourth, and they have some work to do, but we know the Italians can raise a great finishing rhythm in the final parts of this race, but still out in front and looking very imperious are the defending European champions from Belgium, looking cool, looking nicely together, very cohesive, and they really look to be in their comfort zone in this part of the race, with just over 250 meters to row. We can see the back of Marlon Colpaert there, and the strokeman Thibaut Vivet, who also raced at senior level this season in Luzern in the second World Cup, and they didn't manage to get into the A final, but here they are hot favorites to get the European title tomorrow in the A final. Look very nicely composed, long strokes, relaxed shoulders. It's a very good image to look at from the commentary position, and they look very calm, and they take that one spot into the A final with just 50 meters left to go. And I think the crew from Austria is currently in second position, but that crew has also lifted their rate, but a couple of 100 meters ago, but now also easing it off ever so slightly, knowing they'll have to contend the repechage. Ponad 7-8 sekund przewagi na mecie fenomenalnej osady z Bułgarii, która właśnie w tej chwili minęła linię 2000 metrów. Ostatnie metry pokonywali w spokojnym tempie, długimi pociągnięciami, właśnie korzystając z tej przewagi, którą wypracowali na pierwszych metrach tego wyścigu. Na miejscu drugim dopłynęła osada z Austrii, tak więc osada z Austrii, kolejno Szwajcaria, Włochy oraz w tej chwili mijająca linię metę Portugalia będą walczyć w popołudniowym repasażu. A przed nami kolejny wyścig pierwszego dnia podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23 w konkurencji czwórek podwójnych kobiet. I tutaj 4 osady walczą w pierwszym biegu eliminacyjnym. Tylko pierwsza osada, tylko zwycięzca bezpośrednio awansuje do finału A. Na torze pierwszym płyną Polki Barbara Stręk, Paulina Chrzanowska, Katarzyna Duda
oraz Barbara Jęchorek. Na torze drugim Czechy, na torze trzecim Szwajcaria i na torze czwartym Rumunia. Proszę Państwa, 750 metrów tego wyścigu za nami. Tutaj na prowadzeniu cały czas Polki. Zaczęły one mocno, zaczęły one wysokim tempem. Teraz po prostu kontynuują to, co wypracowały na pierwszych metrach tego wyścigu. Linie 1000 metrów minęły z czasem 3 minuty 7 sekund. Fenomenalny performance na pierwszym odcinku tego wyścigu. We move on to the first heat of the women's quadruple sculls, and 4 crews here in this first heat. Home favourites Poland in lane 1, next to them the Czech Republic in lane number 3, Switzerland lane 2, Switzerland lane 3, and Romania in lane number 4. And this is just 4 crews competing, but this is a stacked field. Many of these crews raced at the World Championship in Racice. Poland, for instance, finished first in the B final there, but the Czech Republic got the wooden medal, as they say, the 4th place in the A final. But at the moment, with 1,000 meters gone, it's the home favorites, the Polish crew, out in front, and they lead the crew from Switzerland, who are the reigning under-23 world champions. So that's a bit of an upset to what we expected, but the crew from Switzerland are very closely behind the home favorites, and looking towards this field, I think Switzerland have made a bit of a move in the second part of this race to get at least alongside or perhaps even in front of the rest of the crews, with the Czech Republic dropping back, and we can see that here. Yes, it is indeed the crew from Switzerland in the lead. They lead the home favorites, the Polish crew, who are in a very strong second position, but only 1 place straight onto the A final, which means that the Swiss are now really putting their foot down and trying to get a margin as big as they can in this third 500 meters and into the finish, because they look very nicely composed and on their way to the A final. Proszę Państwa, 1600 metrów tego wyścigu już za nami i na pierwszym miejscu reprezentacja Szwajcarii. Linię 1500 metrów minęła z czasem 4 minuty 45 sekund, natomiast Polki w tej chwili tracą 3 sekundy do prowadzących Szwajcarek. Polki w składzie Barbara Stręk, Paulina Chrzanowska, Katarzyna Duda oraz Barbara Jęchorek. Jeżeli chciałyby walczyć o zwycięstwo w tym biegu, to jest ten moment, kiedy muszą zebrać wszystkie siły, aby Szwajcarkom odebrać zwycięstwo, natomiast pewnie będzie im trudno. So the Swiss crew just moving along and really extending their lead, and they look very nicely in control of this race. They made their move when they had to in the second part of this race, and just look at the cohesion. They really look like the reigning world champions they are at the under-23s. That stern absolutely flat, great scent at the end of the stroke, and they just tap it along very nicely with the crew. I think it's the crew from Romania who had a great last 500 meters, but that's a little bit too late, I'm afraid, for the Romanians, because the Swiss just passed the line. They get into the A final directly, and Romania will have to contend the repechage, as will the home favorites in third place, followed by the Czech Republic in 4th. So great race there from the reigning under-23 world champions, and the rest of the crews we'll see in a couple of hours at the repechage. Także zwyciężczyniami pierwszego biegu eliminacyjnego w konkurencji czwórek podwójnych kobiet zostaje reprezentacja Szwajcarii, na miejscu drugim Rumunia i na miejscu trzecim Polki, na miejscu czwartym Czechy. Tak więc Polska, Rumunia i Czechy będą walczyć za kilka godzin w biegach repasażowych i to tam poszukają swojej szansy o awans do finału A w konkurencji czwórek podwójnych kobiet podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie Kruszwica 2021.
And the second heat of the women's quads already underway. We see a quick recap of the starting procedure. We see Russia closest to us. In the middle is the crew from Germany, and on the far side we have the crew from Belarus. And they are well and truly underway. 500 meters gone. It's the crew from Russia really flying out of the blocks, sub 130, 500 meters. As you can see on the screen, 129.75 for that crew from the Russian Federation, really moving out quickly and trying to get an early lead and dominate the rest of the race. That crew is a new combination from under 23s. Three of the crew from Russia, from the Russian Federation, raced this event at the World Championships, but Iana Merenkova in the 3 seat raced the single, and she is now part of this new formed crew from the Russian Federation, and it looks like to be an improvement, perhaps even on the other crew. They look very strong, and there's lots of power in this Russian crew. Going with them is the crew from Germany, but the damage has been done, to be honest, because that German crew, all of them making their debut here at the under 23 level, are already 10 seconds back, as is the crew from Belarus, which is also a very new crew. So lots of experience then from the Russian crew, and that crew is really hammering along and taking already making a claim for that one spot into the A final. Kto dołączy do Szwajcarii w finale A4 podwójnych kobiet? Proszę Państwa, na razie największe szanse ma na to osada Rosji płynąca na torze pierwszym. Na torze drugim widzimy osadę z Niemiec oraz na torze trzecim reprezentantki Białorusi. Te 3 osady walczą w drugim biegu eliminacyjnym o awans do finału A. Natomiast proszę Państwa, 1350 metrów tego wyścigu za nami i tutaj nie pozostawiają złudzeń Rosjanki, które w fantastycznym stylu prowadzą ten wyścig. Proszę Państwa, ponad 10 sekund przewagi płynących na torze pierwszym Rosjanek. One tutaj pozostają bezkonkurencyjne w tym biegu oraz chcą pokazać, w jak świetnej formie i przygotowaniu przyjechały tutaj do Kruszwicy. Linię 1500 metrów pokonały z czasem 4 minuty 46 sekund i w tej chwili 12 sekund, prawie 13 sekund przewagi mają nad płynącymi na miejscu drugim Białorosinkami. Niemki spadły na miejsce trzecie na linii 1500 metrów. Te 2 osady, one już nie walczą o zwycięstwo, pewnie zbierają siły na popołudniowe repasaże. So we have the footage here of the Russian quad. It looks very powerful. You can see it by the damage they are doing to the water each and every stroke. From a technical perspective, there is still small improvements to be made, but that doesn't matter if you have the outright boat speed, which these women definitely have. It's very powerful. It's an easy rhythm. It's a simple rhythm, but the boat flies through the middle of the stroke, and they really make the best of every single stroke, and I think the lead they have at this moment is just increasing every single stroke they make. Look at the difference here. We're very well captured here by the drone footage, but it's I don't know how many lengths of clear water these women from the Russian Federation have, but it's a fantastic margin to have, and will definitely be a boost of confidence for the A final tomorrow, and they can really enjoy this last few moments from this heat, while the rest of the crew still have to finish with the crew from Belarus flying towards the finishing line here in the second position, followed by the crew from Germany in third. Niesamowite przygotowanie Rosjanek na te Mistrzostwa Europy w wioślarstwie do lat 23. Z dużą pewnością siebie wygrywają one ten wyścig i zapewniają sobie awans do jutrzejszego finału A i w walkę o medale.
A przed nami pierwszy z 2 biegów eliminacyjnych w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. I w pierwszym biegu 5 osad powalczy o pierwsze 2 miejsca dające bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym Węgry, na torze drugim Dania, na torze trzecim Włochy, na torze czwartym Wielka Brytania i na torze piątym Rosja. So a quick recap there of the start with the crew from Hungary closest to us, and going with them Denmark in lane 2, we have Italy lane 3, Great Britain lane 4, and Russia on the far side in lane number 5. And a very good start there from the crew from Great Britain. Actually, they most of them make their under-23 debut here, but what a debut it has been over the first 1,000 meters of this race already. 1 second and 3/10 up on the crew from Italy, with silver medalists actually from the World Championships. But look at this, a great race in the second to last heat of this morning's program. 3 crews absolutely going for it, stroke for stroke. I think the Italian crews on the right hand side are just pushing into the lead, but Great Britain still manages to maintain a quarter length over the Italians, and going with them that crew from the Russian Federation on the left hand side of your screen, also in a very good position, still within striking distance to claim one of the 2 spots into the A final. So one of these crews will be disappointed at the end of the race, but I don't know which one it will be. Great Britain looks very good. Italy always ominous when it's this close. The Italians do know how to sprint, and they have experience in this event, although it is a new crew. But look at this, stroke for stroke, and it's absolutely magnificent. The Italians making a push here for the lead, but so do the Russians. It's a fantastic race, going absolutely stroke for stroke to the line. Proszę Państwa, co za niesamowity wyścig. Kulka w kulkę walczą 3 osady o pierwsze 2 miejsca dające awans do finału A w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. Wielka Brytania, Włochy i Rosja w tej chwili, te 3 osady walczą o te pierwsze 2 miejsca. Proszę Państwa, one płyną kulka w kulkę. W tej chwili wydaje się, że minimalnie z przodu Wielka Brytania, tuż za nimi Włochy, na miejscu trzecim Rosja, ale te różnice są naprawdę bardzo niewielkie. Tutaj te ostatnie metry zadecydują o tym, która z tych osad sięgnie po zwycięstwo. Wydaje się, że z przodu cały czas Wielka Brytania, natomiast to naprawdę centymetry różnic między tymi 2 osadami sprawiają, że Wielka Brytania pozostaje na pierwszym miejscu. Wydaje się, że w tej chwili przyspieszyli Włosi i to Włosi w tej chwili jeszcze nie obejmują prowadzenia, ale minimalnie powiększyli przewagę nad płynącymi na torze piątym reprezentantami Rosji. Tak więc Wielka Brytania, Włochy, Rosja. Która z tych osad zgarnie zwycięstwo? Proszę Państwa, ostatnie 100 metrów tego wyścigu minimalnie z przodu Wielka Brytania, Włochy. Wielka Brytania, Włochy, prawdopodobnie te 2 osady z bezpośrednim awansem do finału A. The closest finish of this morning's program. Fantastic race by the crew from Great Britain, who I think just won this heat in front of the Italians, and the Russian Federation gave it everything, every single stroke to the line, but they came across the line in third and have to contend the repechage. Then it's the crew from Denmark just finishing their race, and I think the crew from Hungary will complete the field, but what a race we had. Just one, the first heat of that men's quad, and that's a very big promise there for the final tomorrow afternoon, where we'll see these crews back and battling it out for the medals. So just to confirm, I think that's great to do. We have the unofficial results, which indicate that Great Britain won this heat, then followed by Italy, Russia in 3rd position, Denmark in 4th, and Hungary in 5th. So congratulations to the boys from Great Britain. We'll see you in the A final tomorrow. Proszę Państwa, i przed nami drugi bieg eliminacyjny w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. 5 osad walczy o pierwsze 2 miejsca dające bezpośredni awans do finału A. Na torze pierwszym Białoruś, na torze drugim Polska w składzie Krzysztof Kasparek, Konrad Domański, Bartosz Bartkowski oraz Cezary Litka. Na torze trzecim
Czechy, na torze 4 Rumunia i na torze 5 Niemcy. Proszę Państwa, osady zbliżają się do linii 1000 metrów. Na prowadzeniu minimalnie z przodu Czechy, Białoruś, Polacy w tej chwili na 3. miejscu. Natomiast te różnice są bardzo niewielkie. Tutaj zobaczymy na linii 1000 metrów, jak płyną Polacy. You join us for the last heat of this morning's program. We have Belarus in lane 1, Poland lane 2, the Czech Republic in the center lane, lane 3, Romania in 4, and Germany on the far side in lane number 5. And they've already started. You can see the start replay on the screen, but we go straight into the action. We're already past 1,000 meters, and it is the Czech Republic who lead this race, followed closely by that crew from Belarus. And sandwiched in between the two crews is are the home favorites from Poland, who will try to get into the A final straight away after their 5th place at the World Championships at the under-23s in Racice. But they have some work to do because the fast crews from the Czech Republic and Belarus are in the lead by about 3/4 of a length. But there is still plenty to row as we come towards the 1500 meter mark. Zawodnicy już sporo za linią 1000 metrów i proszę Państwa, na 1000 metrach to Czesi prowadzili ten wyścig, tuż za nimi Polacy. Niecała sekunda różnicy między tymi dwoma osadami i to te dwie osady w tej chwili na prowadzeniu. Polacy w składzie Krzysztof Kasparek, Konrad Domański, Bartosz Bartkowski oraz Cezary Litka. Na miejscu 3 Białoruś. Też widzimy, że te różnice wciąż są bardzo niewielkie. Z przodu cały czas reprezentacja Czech. Na miejscu 2 wydaje się, że w tej chwili płynie Białoruś, na miejscu 3 Polska, ale te różnice są naprawdę bardzo niewielkie. Tutaj na tych ostatnich metrach wyścigu wszystko jeszcze może się wydarzyć. So still the reigning under-23 world champions from the Czech Republic out in front at 1500 meters, but Belarus still, I think it's a little over half a second, 7/10 of a second behind that crew. But looking at the images, I think the crew from Belarus are really making a go for it and try to get the first place. And I think, and I fear for that crew from Poland because with the battle for first and second heating up, the crew from Poland will have to step up there and raise their game to go straight into the A final. Just 2 spots to the A final. And we look at the crew from the Czech Republic here. Lots of watching left and right by the bowman of the Czech Republic, Nosek, Daniel Nosek from the Czech Republic. I think he might just still be in the lead, the first man on the course, but watch the crew on the right-hand side from Belarus as they try to wind up and get into the finishing rhythms for the last 50 meters. Czechy czy Białoruś, te dwie osady w bezpośredniej walce o zwycięstwo w tym drugim biegu eliminacyjnym w konkurencji 4 podwójnych mężczyzn. Jednak więcej sił na te ostatnie metry zachowała osada z Czech i to Czesi właśnie w tej chwili zwyciężają i zapewniają sobie awans do finału. A na miejscu 2 płynąca na torze 1 osada z Białorusi i to właśnie te dwie osady zobaczymy już na pewno w jutrzejszym finale, a pozostałe osady powalczą w popołudniowych repasażach. W tym Polacy, którzy płynęli na torze 2 w składzie Krzysztof Kasparek, Konrad Domański, Bartosz Bartkowski oraz Cezary Litka. So that concludes the last heat of the men's quads, and we conclude, we can say unofficially at least, that the Czech Republic won that in a time of 5:47 and 96. Good times here, but followed by Belarus in second position. Those two crews going straight to the A final. Poland in 3rd position, Romania 4th, and Germany complete the field in 5th position. And the last of the 3 crews go to the rep later today. So we'll be having a lunch break now soon. We'll be joining you with another race, which I hadn't expected at least. I think that's the spare race. Which will take place in a couple of minutes, and that will be contested by Russia, 2 crews from Russia actually, and an Hungarian crew, and I think that's a straight final for the spares race. But I think we're going to leave that race for what it is and enjoy some lunch.
So after this race, we'll see you back at 3 o'clock this afternoon to the first repechage of the lightweight women's singles, and then we have repechages all up until 25 minutes past 4, where we have the heats of the women's and men's 8. Proszę Państwa, i właśnie tym drugim biegiem eliminacyjnym zakończyliśmy ściganie podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie do lat 23. Pierwsze miejsce zajęła osada z Czech, drugie miejsce Białoruś, na trzecim miejscu finiszowali Polacy. Wracamy do Państwa o godzinie 15, gdzie rozpoczniemy kolejną serię biegów repasażowych, w których zawodnicy będą walczyć bezpośrednio o awanse do finałów A. Natomiast w tym momencie na torze bieg testowy, i tutaj 3 zawodniczki w torze, Rosja, 2 zawodniczki z Rosji oraz 1 zawodniczka z Węgier.